Witaj! Dziś chciałbym opowiedzieć kompletną, znaną historię gry Dispel oraz śledztwa mającego na celu rozwianie wątpliwości, dlaczego ta gra jest taka dziwna. Pragnę opowiedzieć o grze z mojego dzieciństwa, do której wracałem przez lata, starając się zrozumieć elementy nie mające żadnego sensu. Opowiem o klimacie gry, który wydaje się taki znajomy, oraz o muzyce i losach kompozytora, który zniknął z powierzchni ziemi, co doprowadziło mnie do tematu wymagającego pogłębienia, czyli koreańskiego rapu lat 90. i zapomnianych gier końca milenium. Opowiem o kompletnie obcym świecie, gdzie tylko niewielki procent gier opuścił granice swojego kraju, oraz o bankructwie państwa w azjatyckim kryzysie ekonomicznym. Następnie poruszę kontrowersyjny temat związany z Koreą, czyli o śledztwie ujawniającym ślady przestępstw kultów religijnych, czyli odpowiem na pytanie, dlaczego Koreańczycy chcieli zabić papieża. I na koniec wspomnę o Lost Media i kontynuacji Dispela oraz prawdopodobnie absolutnie najgorszym możliwym sposobie na dystrybucję gry w historii. Wszystko to i więcej czeka na Was w tym dokumencie. Przygotujcie się więc na eksplorację w głąb lochu, którym jest niezwykła historia tajemniczej gry Dispel. Dispel, stworzony przez Abalone Entertainment i wydany przez E2 Soft w roku 2000, to nieukończona, ale dobrze wspominana gra. Głównie ze względu na przyjemny klimat, wciągającą rozgrywkę, nie do pojęcia fabułę, zaś dla niektórych chęć poznania jej sekretów. Gra należy do gatunku Action RPG Hack and Slash w rzucie izometrycznym, charakterystycznym dla gier z tamtej epoki. Do gry wprowadza nas prolog. Opowiada historię od samego początku, czyli stworzeniu świata przez bogów. Fabuła gry rozgrywa się na kontynencie Dman, gdzie po okresie wojen i pokoju 3 królestwa Aesh, Szereg i Yam zostają zalane przez fale potworów. A wszystko to za sprawą papieża Piacha, który pochodzi skąd? Z Watykanu. Watykan w świecie gry gwarantuje kruchy pokój na kontynencie, ale teraz stanowią zagrożenie. Dlaczego jest tak dziwnie? Odpowiedź jest prosta. Grę stworzyło Abalone Entertainment, koreańskie studio gier. Po rozpoczęciu nowej gry wita nas ekran tworzenia postaci. Do wyboru gracz ma 4 klasy: rycerza, wojownika, łucznika oraz maga. Różnią się one bazową dystrybucją punktów umiejętności, ubiorem oraz pierwszą otrzymaną bronią. Wybór żadnej klasy nie ogranicza nas w dodaniu punktów umiejętności innej kategorii, czy używania innej broni. Mieszanie ich jest dość pomocne. Jeśli chcemy na przykład bić i czarować. Punkty zwinności są bardzo pomocne dla rycerza i wojownika, który będzie potrzebował uników w walce wręcz, w odróżnieniu od łucznika i maga. Albo odrobina magii dla rycerza i wojownika, by otrzymać niewidzialność i przejść grę jak czołg. Albo siła dla łucznika, by zadawać jakiekolwiek obrażenia, lub dla maga, by jego laska robiła dosłownie cokolwiek. Rycerz od wojownika różni się tylko tym, że ma mniej siły i dodane bazowe punkty umiejętności magii, co czyni go dobrym wyborem na początek, gdy po dodaniu 1 punktu wiedzy mamy dostęp do najpotężniejszego czaru w grze – niewidzialności. Ale wybiegam w przód. Tak naprawdę stylów walki są 3: łucznictwo, magia i walka wręcz. W czasie trwania gry, po otrzymaniu doświadczenia, po wykonaniu zadania lub pokonaniu odpowiedniej ilości potworów, nabijamy level i możemy rozdzielić 10 punktów umiejętności. Lecz po zabiciu odpowiedniej, rosnącej ilości potworów, otrzymujemy też poziom używania danej broni. Płeć, karnacja, włosy standardowo w grze nie mają wpływu na nic poza kosmetyką, ale nasza wybrana postać będzie się prezentowała w najbardziej charakterystycznym elemencie ekranu gry Dispela, jak to nazwano fachowo w instrukcji, w oknie stanu postaci. Stworzona przez nas postać będzie widoczna cały czas na ekranie i w czasie rozgrywki, kiedy będziemy zdobywać lepsze uzbrojenie oraz broń, zdobywanie levelu, pakowanie punktów siły, zakładanie lepszej zbroi i powtórzenie procesu. Od początku gry. Po stworzeniu postaci, prolog opowiada nam o wojnie bogów, papieżu i bałaganie na kontynencie. Następnie rozgrywka. Nie, mój błąd.
Przychodzi wuj, zrzucając ciężar prologu na nasze barki. Twój ojciec był zaangażowany w ten bałagan. Jak? Stąpał po piętach papieża na zlecenie króla. Dlatego teraz ty idziesz na swoją przygodę. I rzeczywiście, twoja przygoda może być kontynuacją prologu, ale na świecie dzieją się też inne rzeczy. Ale najpierw, przed wyruszeniem w drogę, należy zabrać broń z inwentarza, przynależącą do twojej klasy. Widzisz, gra nie wspomina o paru rzeczach. Pewnie niektóre są napisane w instrukcji. Ale szczęśliwie, na wyjaśnienie podstawowych elementów można napatoczyć się już w pierwszej wiosce. Zbieramy złoto, zioła, broń, questy, odpoczywamy w karczmie, robimy zakupy w sklepach. Możemy być moralni lub nie, w zależności od decyzji. Zabrakło tylko questa, który informuje nas o bieganiu. Do tego trzeba wcisnąć Alt. Co gra oferuje? Główna oś fabuły jest w zamyśle wielka i epicka. 3 krainy, 3 stolice, 3 zamki, Watykan, lochy i smoki. 2 zakończenia. Pełno potworów, broni, zbroi, czarów. Gra naprawdę zachęca do zwiedzania każdego miejsca. Jednym z moich ulubionych elementów było sprawdzenie pustego miejsca na mapie, aby po eksploracji zostało ono wypełnione. Nie jesteśmy tylko poszukiwaczem przygód, ale również artystą. Otwarty świat to dziś sztampowy temat. Prawie każda gra ma otwarty świat i wszyscy już dawno rozchorowali się od słuchania frazy Open World w trailerach gier. Ale w czasach, kiedy rządził rzut izometryczny, było inaczej. Bardziej liniowy układ map czy punkty odcięcia w kampanii były czymś naturalnym jeszcze przez kolejne lata. Albo poziom trudności przeciwników odbijał gracza od miejsc do zwiedzania. W odróżnieniu od gier schyłku wieku, Dispela cechuje swoboda. Wejść można praktycznie wszędzie. Questy poboczne, lochy, przedmioty rozproszone po całym świecie. Można wejść wszędzie z wyjątkiem 2 lochów odpowiadającym 2 zakończeniom. Co powracających do Dispela graczy lub dobrze wspominających tę grę zachęca do wypróbowania innej ścieżki. Ścieżki dobra i zła to system wyborów wpływających na rozwój fabuły gry. W RPGach reputacja lub charakter zawsze miały znaczenie. W Dispelu wiele questów pobocznych oferuje moralne wybory, np. zabranie kasy za questa, którego się jeszcze nie wykonało. Chciwość, jeśli wybór pozwolił nikczemnie zarobić więcej, lub działanie, które przynosiło negatywny skutek w świecie gry. Bądź robiło się coś kompletnie niemoralnego, co negatywnie wpływało na wskaźnik morale. Ostatecznie, mając wpływ na rozłam w głównej fabule gry, w momencie, w którym następuje konfrontacja i twoje szemrane działania oraz ingerencja w sprawy kontynentu zostaje ujawniona, twoje wybory soczą cię na ścieżkę zdania się na łaskę dobrych bogów albo na prawdziwe zakończenie gry. I na koniec, kompletnie wizjonersko, futurystycznie. Tragicznie niedokończona na premierę. Ma pełno błędów, a największym z nich jest bug, przez który pierwotnie gry nie dało się nawet przejść. Grając główną oś fabuły we wczesnym momencie, dochodząc do jednej z najważniejszych postaci, do mędrca, do typka z płyty, Jasahena, na którego czekasz od obejrzenia scenki intra do ekranu tytułowego. Zaś, kiedy do niego wreszcie dochodzisz, wtedy gra się kończy. Kupując grę i instalując w czasie, kiedy dostęp do internetu nie był jeszcze powszechny, doprowadzało to do frustracji, która została zakończona dopiero lata później. W momencie, kiedy odpowiedź na problem można było sobie wygooglować. Ale to nie wszystko. Wiele elementów pozostawia gracza z pytaniami. Czy ja przeszedłem loch, nie znajdując questa? Czy to jest po coś? Czy z kimś nie pogadałem? Gdzie mogę znaleźć lodowy szyszak? Jest zbroja starożytna i hełm starożytny. Jest święta zbroja, ale gdzie jest święty hełm? I emblemat z menu głównego. W instrukcji są portrety postaci, które nie wyświetlają się w grze. I czemu, za cholerę, nie mogę wejść do tego pokoju? Znów wyprzedzając swoją epokę, gra została wydana z obietnicą deweloperów dokończenia jej w okresie późniejszym. W dyskusjach online i na forach Dispel był potocznie nazywany klonem Diablo. W przyszłości cały ten kanał będzie poświęcony jeszcze innym klonom, famiklonom. Subskrybuj, rozważ to. Rozważ to.
przywoływana była gra Diablo 2 z dodatkiem Lord of Destruction. Ale okres powstawania Dispela przypadł w całości przed premierą Diablo 2, dlatego kopiowanie tej gry przez Avalon było niemożliwe i nie będę ich porównywał, ale do Diablo 1 jak najbardziej. Diablo to popularna gra Action RPG od Blizzard Entertainment, wydana w styczniu 1997 roku. Diablo zyskało uznanie i do dziś jego recenzje otrzymują średnią ocen 94 na 100, wyznaczając standardy podgatunku gier hack and slash aż do wyjścia sequela. Ale w czym Dispel jest naprawdę podobny do Diablo? Znalazłem w serwisie Moby Games artykuł Diablo Variants, zawierający listę punktów charakterystycznych dla tej grupy gier. Cechy główne: liczne warianty przedmiotów, zestawy broni i zbroi, pasek na przedmioty. W Dispelu wzięto to dość na dosłownie. Pomniejsi bossowie, walka typu hack and slash, czyli w czasie rzeczywistym. Główne cechy Dispel zdał 5 na 5. Inne cechy. Gry w stylu Diablo mogą również cechować wprowadzenie jednej lub więcej z następujących cech: gniazda na broń i zbroję, automatyczne mapowanie, zaklinanie przedmiotów. Wiele z pierwszych wariantów Diablo wykorzystywało perspektywę izometryczną. Cechy, których Dispel nie ma, to hazard związany z przedmiotami oraz losowo tworzone lochy i przedmioty. Tego nie ma, ale cała reszta jest. I należy wspomnieć, interfejs gry wygląda rażąco podobnie, od czarów po kolory, wskaźników życia i many, jak i mapy ułatwiającej widoczność w lochach. Ale ja podkreślam, są różnice, które czynią Dispela czymś więcej niż tylko klonem Diablo. Po pierwsze, design. Akcja Diablo rozgrywa się w jednym mieście, gdzie mieszkańcy mogą stać tylko przed domostwami, oferując usługi bohaterowi lub zadania. Wnętrza budynków nie istnieją. Zaś mapa Dispela oferuje wiele wiosek i na niemal każdy z nich przypada loch. Głównym miejscem akcji Diablo jest jeden głęboki loch, katedra, która schodzi wiele poziomów w dół. W jego przypadku 16, dużo więcej niż jakikolwiek w samym Dispelu. Diablo. Losowo generowane lochy, lokalizacje potworów. Skrzynie. Dispel jest w całości przygotowany wcześniej, nie ma losowych zdarzeń. Z głębin lochów można uciec za pomocą portalu do miasta i za jego pomocą powrócić ponownie do lochu, aby kontynuować bój. Dispel tego nie posiada. Diablo posiada multiplayer, Battle.net. Dispel go nie ma. I ostatnie. W Diablo jest gitara, zaś Dispel ma pianino. Następnie zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, dlaczego jej klimat wydaje się taki znajomy. Opowiem wam nieco o ścieżce dźwiękowej, która dla niektórych może być najlepszym elementem sprawiającym, że gra jest tak dobra, i dowiecie się, czy może jest jej więcej. Pokrótce grafika. Dlaczego dla graczy Dispel wygląda tak znajomo? Niektórzy gracze spekulowali, gdzie powstała gra. Wygląda na grę, która mogła powstać w Polsce, ale prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest Korea Południowa. Całe zamieszanie zawdzięczamy jej florze. Lasy zajmują 66% powierzchni kraju. Na północy lasy zrzucają liście na zimę z dębami, lipami, klonami i sosną. Na południu lasy zimnozielone z wiecznie zielonymi dębami, kameliami i podszyciem z bambusów. Bambusów w Dispelu nie oświadczymy, ale cała reszta jest taka sama jak u nas. Oczywiście, średniowieczna otoczka to coś bardziej charakterystycznego dla Europy niż dla Korei. Dlatego ma sens myślenie, że jest to nasza rodzima gra. Ale tak nie było. Sprawa zamknięta. W poszukiwaniach na temat Dispela moim pierwotnym głównym celem było odnalezienie kompozytora gry i jego dalszej twórczości. Nie zrozumcie mnie źle. Rozgrywka potrafi być wciągająca, ale to muzyka nadawała grze aurę i czyniła ją naprawdę lepszą, dodając te 2 punkty do oceny. Motyw przewodni z ekranu tytułowego jest prosty, ale również elegancki i nadaje grze podniosły ton. To będzie smutna historia. Powtarza się on również w Watykanie, najważniejszej lokalizacji głównego questa, jak i przy napisach końcowych. Każda kraina ma charakterystyczną muzykę w tle, która świetnie oddaje unikalny klimat.
Od Aesh, pełnego potworów o niskim ataku, wielu jaskiń, melancholijna muzyka prowadząca nas do nastroju przygody. W tej krainie drogi są raczej bezpieczne. Czasem na ścieżkę wyjdzie jakiś goblin, ale głównie potwory to albo ludzie, przydrożni bandyci wraz z łucznikami oraz szkielety, więc prawie ludzie. Albo są to zwierzęta, wilki, jelenie, 2 niedźwiedzie i 3 krokodyle. Także papież ma swoją siedzibę w Aesh. W muzykę tła wplecione zostały bijące dzwony kościoła oraz chór, przypominając o misji, którą musimy wypełnić. Szereg to zamrożona kraina, której muzyka idealnie oddaje ton. Nawet brzmi jak powoli opadający śnieg albo drobne kropelki opadające z sopla lodu. Na drogach czyhają yeti, czyniąc krainę o wiele mniej życzliwą. Surowy klimat i niebezpieczeństwa zmusiły ludzi do opuszczenia niektórych siedzisk i mieszkania w mniejszych miastach otoczonych murami lub gęstwiną drzew. Ostatnia kraina to jesienny jam, pełne grzybków nabierających polskich graczy. Ponury region, pełen mrocznej magii, oddaje poczucie niepewności. Ze starożytnymi ruinami, starymi wierzeniami, kręgami kościejów, rytualnymi ołtarzami poświęceń, martwymi jednorożcami, ich niezidentyfikowanymi przeciwnikami oraz błotem. Skorumpowaną władzą i wieloma uciekinierami czuć w powietrzu, że dzieje się coś niepokojącego. O wiele więcej niebezpieczeństw znajduje się pomiędzy miastami. Ruiny Starego Królestwa są zamieszkane przez potwory. Ludzie wierzą w kulty, zaś na jego południu znajduje się Labirynt Ciemności i Loch Minotaura. Tak, Labirynt Ciemności i Loch Minotaura. Grę stworzyli Koreańczycy. Jam to nie jest bezpieczne miejsce dla świeżo upieczonych poszukiwaczy przygód. Nie wspomniałem jeszcze o lochach, których nietypowy styl rozgrywki spowodowany stałym ograniczeniem widoczności oraz poleganie na mapie korytarzy, która odwraca wzrok gracza, dodaje poczucie nagłego niebezpieczeństwa. Możesz być o krok za blisko wrogów, co już podnosi bicie serca. Presja, pocenie się dłoni na myszy, ale ponadto 5 dodatkowych ścieżek dźwiękowych, które nadają ton każdemu z nich. Jeszcze nie wspomniałem, ale gra pomimo wieku potrafi wzbudzić adrenalinę. Kiedy lochy nagle zmienią się w grę zręcznościową, typu bullet hell shooter, staje się ona dość zabawna. Skradanie się do beholderów czy omijanie zombie, świetna rodzinna rozrywka. Po przejściu ostatniego lochu pozostają nam tylko napisy końcowe. W tym momencie warto się zastanowić. Po pierwsze, poza grą, rozgrywką i zawartością gry, dlaczego nic nie wiemy więcej o Dispelu. Pierwszym tropem powinny być napisy końcowe. W nich za efekty dźwiękowe i muzykę był odpowiedzialny An Yong-jin. Cała zasługa przypada jemu i przed nim wymienionemu Leon Music. Lecz niewiele nam to pomaga. Gra powstała w Abalon Entertainment, według intra i menu głównego, albo w Abalon Studios, patrząc na płytę i napisy końcowe. Koreańskie studio gier, którego jedyną grą jest właśnie Dispel. Gra została przygotowana do wydania za granicą, dlatego nazwiska twórców zapisane są w alfabecie łacińskim, albo w angielskiej wersji fonetycznej. W Korei natomiast używany jest Hangul, koreański fonetyczny alfabet, a ten czasami można zapisać na parę sposobów w alfabecie łacińskim. Problem w identyfikacji wynika też z faktu, że po drugie, wszyscy w Korei nazywają się tak samo. Wyjaśniając, najpopularniejsze nazwiska są naprawdę często używane. Jest to kraj 10 milionów kimów. Jeśli wpiszecie jakieś imię do wyszukiwarki, to wypadnie 1000 osób o tym samym imieniu i nazwisku i przynajmniej 3 z nich są tak sławne, że na nich przypada 80% wszystkich wyników, a 6 najsławniejszych osób o tych imionach to nie był on. Dlaczego muzyka w Dispel była taka dobra? Perfekcyjnie nadawała klimat grze, ale można było też słuchać jej oddzielnie. Dla kogo wcześniej pracował kompozytor? Był to koreański rap grupy God, G.O.D. Na stronie Abalonu została podana jego wcześniejsza twórczość. Słuchając ich muzyki starałem się odszukać, czy są w tych utworach sample czy efekty dźwiękowe, które się powtarzają w całej znanej twórczości autora. W niektórych utworach można usłyszeć powtarzające się elementy z ścieżki dźwiękowej z lochów. God confirmed.
Odnalezienie rapu, nad którym wcześniej pracował kompozytor, było wiekopomnym odkryciem, ale moim głównym celem było odnalezienie innych gier. Szukając kompozytora po imieniu, udało mi się znaleźć jeden artykuł pod tytułem Podgłośnij rynek muzyki do gier w Korei. Artykuł z roku 99. Muzyka do gier w Japonii jest uznawana za własny gatunek muzyki. Leon Music, szef An Young-jin, firma założona w roku 95, niedawno wybrała branżę związaną z muzyką do gier i angażuje się w aktywny marketing skierowany do firm zajmujących się grami. Firma pozyskała zamówienie na muzykę od twórców nowych gier takich jak RPG Dispel, opracowywana przez Abalone Entertainment, Parallel World od Core Technology oraz Vital Device Old Log. Muzyka do gier w Korei nie stała się spektakularnym sukcesem ani respektowanym gatunkiem. Dowód? Nic innego w sieci nie można znaleźć na temat kompozytora. Ale mam nowy cel. Odnaleźć Vital Device i Parallel World – The Story of Belial. Zagadka. Nad jakimi grami mógł pracować kompozytor klona Diablo w Korei? Oczywiście, to klon StarCrafta. Klasyk gatunku RTS również gra od Blizzarda. Nazywanie gry klonem może być nieuzasadnione. Nie grałem w StarCrafta za wiele, ani w WBEBTC. Ale gra wyszła po StarCrafcie. Grze sławnej m.in. dzięki swojej absurdalnej popularności w Korei. Ale nie wszystko zostało skopiowane. W odróżnieniu od kosmicznego StarCrafta, gra toczy się wewnątrz organizmu. Opowiem o fabule, bo nie może was to ominąć. W roku 2020 kraje na całym świecie przeżywały erę pokoju. Wilkins, który miał wówczas doktorat z fizyki w Instytucie Badawczym Uniwersytetu Montana, odkrył zjawisko kurczenia się atomu. W eksperymencie na szczurach laboratoryjnych udało mu się przekształcić atomy do 1/100000 ich pierwotnej wielkości. Tymczasem Centrum Obserwacji Komet NASA uchwyciło bardzo dużą kometę wlatującą do Układu Słonecznego i spodziewano się czołowego zderzenia z Ziemią, jednak samo uderzenie gruzu spowodowałoby ogromne zniszczenia dla Ziemi. W związku z tym świat próbuje rozwiązać ten problem, skorzystając z planu redukcji atomowej Wilkinsa. Ale sytuacja zmienia się szybko, gdy dr Wilkins nagle zapada na chorobę. Powodem jest to, że kosmici, którzy próbowali migrować na Ziemię po zniszczeniu ich planety, weszli do ciała Wilkinsa, osoby odpowiedzialnej za badania, i próbowali go zabić, aby przeszkodzić Ziemianom w badaniach nad redukcją atomową. Siły Sojuszu Światowego muszą rozpocząć desperacką walkę z kosmitami znajdującymi się w ciele Wilkinsa. Tłem gry jest wojna tocząca się w ludzkim ciele. Mapa, na której toczy się gra, składa się również z żołądka, wątroby, płuc, mózgu i tym podobne. Z moich poszukiwań wynika, że gra była oczywiście wydana w Korei Południowej. Obecnie jest bardzo mało informacji na jej temat. Nawet nie można znaleźć jej okładki. Nawet na koreańskich wiki są tylko reklamy oraz ich biedacki skan. Ale wśród nielicznych źródeł na jej temat udało mi się odnaleźć nagłówek z prasy koreańskiej. Zanim gra została wydana lokalnie, będzie dostępna na Tajwanie. A Tajwan to miejsce, gdzie mieszkałem, znajdując te informacje. I uwaga, wydana przez UCAM. Yes, I did. Gra została nazwana Dying Planet Mission. Udało mi się znaleźć samą grę, instrukcję, ale nie ma okładki. Cóż za zbieg okoliczności. Przy okazji warto wspomnieć, jeśli chcecie sprawdzić w języku innym niż koreański i chiński, jest to teraz możliwe, po angielsku. Dzięki losowej poradzie z Reddita i również dzięki Majstertynkowi, który zaimplementował. Update. Znalazłem pudełko. Anakin z Korei pisze: po raz pierwszy udało się, znalazłem tę grę w Korei. Wypróbowałem wersję beta i bawiłem się tak dobrze, że długo czekałem na jej wydanie, ale nie było żadnych wieści, więc pomyślałem, że gra nie została wydana w Korei. Odpowiedź autora bloga. Cześć, nazywam się Tarzan. Myślę, że prawdopodobnie wiele osób obserwowało tę grę, kiedy StarCraft podbijał krajowy rynek na początku roku 2000. Samo opakowanie stało się niezwykle rzadkie. Nigdy nie grałem w tę grę. Po prostu wiem, że ktoś, kogo znam, zaprojektował to opakowanie. Haha. Nie wiem, jak wygląda sama rozgrywka, ale pomysł i grafika wyglądają całkiem nieźle. Dziękuję, Anakinie, Tarzanie. W
W wielkiej tradycji kopiowania innych, Belial jest odpowiedzią na pytanie, czy w serię Shin Megami Tensei można grać na komputerze. Jeśli jest to koreańskie i klonem oraz muzyką An Yong-jina, to tak. Zapowiedź z magazynu. Fabuła Parallel World – The Story of Belial jest dość filozoficzna. W historii Beliala istnienie świata nie jest ustalane w wyniku upływu czasu, ale jest ustalane jako coś, co rozszerza się w zależności od tego, czy jakieś zdarzenie nastąpiło, czy nie. Innymi słowy, kiedy rozlana jest kawa, świat dzieli się na świat, w którym dochodzi do incydentu związanego z rozlaną kawą, i świat pokojowy, w którym nie ma takiego zdarzenia, a świat jest stopniowo dzielony i rozszerzany. Tylko w świecie, w którym doszło do zdarzenia, ludzie się starzeją i świat, w którym zdarzenia nie miały miejsca, teoretycznie rozwija się w osobnym świecie. A historia Beliala jest na granicy możliwości wystąpienia takich zdarzeń. Scena historii Beliala ma podobno przypominać atmosferę Gotham City z Batmana. Jak udało mnie się znaleźć tę grę i muzykę z niej? Ze względu na brak możliwości zakupu, znalazła się ona na stronach do archiwizowania starego oprogramowania. Osoba, która ją opublikowała, ma większość zawartości konta polskojęzyczną. Jest ona też odpowiedzialna za wystawienie polskiej wersji Dispela na tę stronę. Oznacza to, że nie jestem jedynym oszalałym w tym cyrku i inna osoba również poszukiwała muzyki kompozytora. Dzięki Laser Ghost Jakubie miałem również nadzieję, że ktoś będzie chciał wziąć kasę za użycie znalezionej muzyki. To znaczy, że właściciel muzyki będzie zgłaszał naruszenie za każde jej użycie. Dlatego wszystkie znalezione ścieżki dźwiękowe opublikowałem na YouTubie. Algorytm YouTube'a bardzo szybko odnajduje, do kogo by należały, jeśli ich użycie zostało zastrzeżone. Niestety, nie doprowadziło mnie to na żaden trop, ale teraz można słuchać kompletnej growej dyskografii An Yong-jina na moim drugim kanale. Jeżeli tak jak ja spodobała Ci się muzyka z Dispela, to może znajdziesz nowy ulubiony soundtrack. Pamiętacie, jak mówiłem o wariacjach na temat imienia? W wielu azjatyckich krajach nazwisko zapisywane jest przed imieniem. Jeśli poszuka się autora muzyki jako Yong-jin An, to udało mi się znaleźć jeden wynik. Jakiej gry dotyczyła ta strona? Ogadnij. Jeden tytuł koreańskiej gry. Nie mów, że nie znasz koreańskich gier, podaj jeden. Czy pomyślałeś o Lineage 2? To prawidłowa odpowiedź. Autor muzyki do mojej ulubionej gry Indie czy Abandonware, gry, która została wydana tylko w czasopiśmie komputerowym, stworzył muzykę do gry, która jest klasykiem albo behemotem gatunku MMORPG. Stworzyła szablon, który naśladują wszystkie kolejne koreańskie gry wychodzące po niej, której styl do dziś kojarzony jest silnie z kulturą kraju oraz tej popkultury, skąd pochodzi. Ale czy na pewno? Musimy to zbadać. Na szczęście muzyka do Lineage 2 jest bardzo popularna i łatwo dostępna. Nie musiałem szukać płyt nie wiadomo gdzie. Po wysłuchaniu 2 utworów nie usłyszałem niczego, co znam, więc zrezygnowałem. Jestem głuchy jak pień, nie znam się na muzyce, ale nie brzmiało mi to na kompozytora Dispela i wiedząc, że używa on tych samych efektów dźwiękowych w każdym gatunku i stylu muzyki, ich brak tylko utwierdził mnie w przekonaniu. Znalazłem informację o albumie muzyki do Lineage 2, który został wydany po premierze gry. I rzeczywiście jest on tam wyróżniony jako music director, ale kompozytorzy byli inni. Pierwsze co zrobiłem, to postanowiłem wyszukać strony kompozytora, z którym An Yong-jin współpracował, by sprawdzić, czy podany jest adres e-mail do kontaktu. Jedyny kontakt był do agenta. Myślę sobie, pozamiatane. Już widzę, jak jakikolwiek menadżer dowie się czegoś, przekazać mi informacje na temat 20-letniej gry. Ale, czekaj chwilę, jest Instagram. Postanowiłem wykorzystać tę ikonkę i spróbować napisać wiadomość. Musiałem się zastanowić, o co właściwie mógłbym go zapytać. Pytanie, czym zajmuje się reżyser muzyki do gier? Czy reżyser właściwie tworzy jakąkolwiek muzykę? Czy może jest to głównie funkcja menadżera? Ale pierwsze pytanie, które zadam, to czy mogę zadać pytanie. Przedstawiłem się i napisałem, o co mi chodzi. Tu przedstawię luźne tłumaczenie. Cześć. Poszukuję informacji na temat powstawania gier w Korei. Jednym z wątków, które śledzę, jest kariera kompozytora An Yong-jina. Był kompozytorem koreańskiej gry Dispel, ale również jest on uznawany za reżysera muzyki do Lineage 2. Przepraszam, jeśli przeszkadzam pisząc w tej sprawie, ale może jest szansa, że możesz mi doradzić, jak zdobyć więcej informacji o muzyku, którego tak bardzo szanuję. Dziękuję. Kilka dni później
W najmniej spodziewanej porze, w pracy, otrzymuję powiadomienie. Pracowałem za Neon Genie, ale wydaje mi się, że nie tworzył muzyki do gry. Ja robiłem. Bardzo szybko i bez owijania w bawełnę. Najważniejsza odpowiedź padła. Kolejne pytanie, by jednak się czegoś dowiedzieć. Czy mogę zadać 5 pytań? W tym momencie jeszcze nie wiedziałem, o co zapytam, ale pomyślałem, że to rozsądna ilość. Pewnie się zmieszczę z nurtującymi mnie pytaniami. Bardzo, bardzo dziękuję. Doceniam Twoją odpowiedź. Czy mogę zadać 5 pytań o Waszej współpracy? Będą krótkie. Staram się ustalić jego karierę po wydaniu Dispela. Jasne. Co mnie ciekawiło? Jaka jest rola menedżerska w przemyśle muzyki do gier? Czy może mi zdradzić szczegóły na temat pracy z Neon Genem? Ale wypada dowiedzieć się, czy muzyka z Dispela miała jakikolwiek wpływ na aranżację z Lineage 2. Pytanie numer 3. Jaka była jego relacja z NCSoft, producentem Lineage 2? Czy mogę się skontaktować z kimś odpowiedzialnym za tę grę? Raz 5. Czy mogę dać jakieś dodatkowe info? Nie dowiedziałem się o twórcy za wiele, ale okazuje się, że on jest spoko typem. To lepsze niż nic. Z pewnością wspomoże mnie to w słuchaniu muzyki Dispela w przyszłości. Okej, mój główny cel został osiągnięty. Koniec historii. Chciałem odnaleźć muzykę i inne gry autora. Po czym znalazłem tę muzykę? A ty jej teraz słuchasz. Historia kompozytora jest taka, że po Dispelu i innych grach z roku 2000 jego kolejna rola była menadżerska. Zarówno gra, jak i muzyka osiągnęły ogromny sukces. Gra stała się szablonem do naśladowania dla twórców gier z regionu po dziś dzień, zaś muzyka nadal jest grana przez orkiestry na całym świecie, a jej kompozytor osiągnął sukces, również w branży filmowej. Nagły sukces Neon Gena był tak spektakularny, że prawdopodobnie nigdy nie powrócił do tworzenia własnej muzyki. Dlaczego nigdy? Ponieważ po Lineage 2 jego kolejna gra też była hitem. Hit to gra komórkowa, której też był producentem muzyki. Heroes of Incredible Tales to darmowy, sieciowy, trzecioosobowy looter shooter z elementami MMO, czyli gra, w którą nigdy nie zagram. A na stronie z losowym zestawieniem artystów, twórców gier z Korei, Neon Gene jest wpisany jako kto? Music Director. Hit był takim hitem, że za ciosem wydano Hit 2. Znalazłem odpowiedź na moje pytanie, ale powstała ogromna pustka w moim sercu. Dlaczego czuję, że powinienem dowiedzieć się czegoś więcej? Czy powinienem szukać innych informacji na temat Dispela? Aby zrozumieć historię game devu w Korei w latach 90., musimy się cofnąć tam, gdzie wszystko się zaczęło, do II wojny światowej. Powojenne stosunki między Japonią a Koreą Południową były złożone. Korea Południowa naciskała na Japonię, aby ta przeprosiła i zadośćuczyniła za imperialne rządy oraz wyjątkowe okrucieństwo w latach 1910-1945. Natychmiast po zakończeniu japońskiego panowania w Korei 15 sierpnia 1945 roku Korea uchwaliła ustawę o karach za zachowanie antynarodowe, aby uniemożliwić swoim obywatelom kontakt z czymkolwiek związanym z Japonią. Chociaż oba kraje nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne w 1965 roku, to napięcie nadal się utrzymywało. Przez kolejne dziesięciolecia wprowadzono wiele innych przepisów ograniczających transmisję i dystrybucję filmów, płyt, CD i następstwie gier spoza kraju. I chociaż przepisy nie określały żadnego konkretnego kraju, ich intencja była skierowana przede wszystkim do mediów japońskich. Tak było napisane w artykule z Wikipedii dotyczącego tego aktu. Dlatego przeczytam pierwszy fragment aktu, abyście mogli uformować swoją własną opinię. Akt pierwszy, rozdział pierwszy, grzech. Osoba aktywnie współpracująca przy aneksji Korei i Japonii w spisku z rządem japońskim oraz osoba, która podpisuje traktat lub dokument naruszający suwerenność Korei lub spisek podlega karze śmierci lub dożywocia, a całość lub połowa jego majątku i dziedzictwa podlega konfiskacie. Ale po rozkwicie ekonomii Japonii w latach następujących po II wojnie światowej państwa Azji Wschodniej zorientowały się, że w celu polepszenia własnej ekonomii model japoński industrialny jest godzien naśladowania.
Kraje, które rozwijały się w sposób analogiczny to Hongkong, Singapur, Tajwan i właśnie Korea Południowa. W latach 60., 70. i 80. powstawały i rozwijały się chaebole, czyli gigantyczne konglomeraty, działające w wielu branżach. Należące do nich są m.in. Samsung, LG, Hyundai, tworząc specyficzną dla Korei Południowej ekonomię. Na początku lat 90. Korea przestała jedynie doganiać i naśladować Japonię, bo ta właśnie pogrążyła się w kryzysie ekonomicznym. Ale dekadę wcześniej, zanim to nastąpiło, Japonia stała się królem gier, od Nintendo Famicoma po konsolę Sega Mega Drive, Genesis i potem SNESa. W późnych latach 80. i wczesnych 90. w Korei Południowej większość gier była produkowana lokalnie, ale gry, oprogramowanie było właśnie japońskie, tylko kopiowane bez zgody właścicieli. Ogólne nastroje w tym okresie opisano w następujący sposób. W każdym razie to japońskie gry, więc patriotyczne jest kopiowanie ich jeszcze częściej i tania dystrybucja, prawda? Powody były wszelakie. Poza patriotyzmem, wcześniej wspomniane zakazy oraz embarga na importy z Japonii znacznie ograniczały dostępność oryginalnych towarów. Oprócz tego, prawo własności intelektualnej było marginalizowane w erze boomu. Początkowo dość niejasne nie obejmowało przykładowo lokalizacji, czyli przeniesienia tytułu na język koreański, lub portowania, czyli przepisywania gier od początku, ale na inne urządzenia. Ponieważ prawo dotychczas chroniło jedynie sam kod, a nie własność intelektualną. Stosunkowo zamknięty rynek koreański również nie budził większych obaw o interesy zagranicznych właścicieli, którzy nie mieli środków, aby tych praw bronić, a nawet nie zdawali sobie sprawy, że mniejsze sklepy sprzedają pirackie kopie nowych gier. Było to szczególnie prawdziwe w przypadku produktów japońskich, ponieważ antyjaponizm był nadal wszechobecny i wiele osób uważało, że ma prawo do odwetu za surowy wyzysk, jakiego ich kraj doświadczył wcześniej. Wreszcie, w lipcu roku 1987 grupa japońskich firm skupionych wokół Nintendo, w tym Taito, Konami i Capcom, podjęły wspólne działania prawne przeciw głównym lokalnym producentom Hi-Tay i Young Toys, które dostarczały swoim klonom konsol Famicom pirackie oprogramowanie od gigantów branży. Young Toys próbowała się bronić faktem, że większość gier wykorzystywanych w ich produkcie została wydana przed lipcem 1987 roku i jako takie koreańskie prawa autorskie wówczas ich dotyczyły. Jednak obie firmy miały kłopoty przez kopie gier takich jak Super Mario Bros. 3, które było wydane w roku 1988. Hyundai Electronics, oficjalny koreański dystrybutor sprzętu i programowania Nintendo, z radością przyjął tę akcję w nadziei na zdobycie udziału w rynku dla swojego oficjalnie dystrybuowanego Nintendo Hyundai Comboya. Incydent z Super Mario Bros. 3 doprowadził do jednorazowego rozprawienia się z pirackimi kopiami nowszych tytułów w tym samym roku. Nie oznaczało to jednak, że nie było żadnych oryginalnych gier, ale wielu producentów oprogramowania przestrzegało prawa autorskie z 1987 roku jako szansę na ustanowienie odpowiedniego krajowego przemysłu tworzenia gier. Podczas gdy pierwsza generacja koreańskich gier została zbudowana niemal wyłącznie w oparciu o sieci sklepów komputerowych, teraz konglomeraty dostały szansę w tym biznesie. Między innymi firma Goldstar, znana obecnie jako LG, która w roku 1993 otworzyła pierwszy w historii instytut edukacyjny dla początkujących twórców gier. W Korei były już importowane japońskie konsole, ale ze względu na problemy natury polityczno-kulturowej, pomimo oficjalnego wydania konsol na lokalnym rynku, to właśnie komputery zyskały na popularności. Dlatego, oprócz inwestycji w licencje, Hyundai i Samsung poczyniły także ruchy w celu wydania krajowych gier na komputery PC. We wrześniu 1997 roku Korea była gospodarką, której dotychczasowy wzrost był porównywalny tylko z japońskim. Zaś ta, przez 7 ostatnich lat, była w ekonomicznej depresji. Masa zagranicznych inwestorów pojawiła się na rynku koreańskim i chętnie udzielano wiele pożyczek rosnącej ekonomii w dolarach amerykańskich. W październiku 1997 roku kryzys bilansu płatniczego doprowadził południowo-koreański rząd na skraj niewypłacalności. 6 z 30 największych chaeboli zbankrutowało. Jednym z nich była Kia, jeden z 3 głównych producentów samochodów i 9 co do wielkości chaebol. W październiku 1997 roku ostatecznie zbankrutowała. Z pomocą przychodzi IMF, International Monetary Fund,
Jemu zawdzięczamy nazwę tego kryzysu. IMF w celu życzenia pożyczki w wysokości 58 miliardów dolarów wymagał od Korei podniesienia stopy procentowej, czyli kosztu pożyczania, do 25% w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego. W odpowiedzi minister finansów odmówił, twierdząc, że to za dużo i przedsiębiorstwa w rezultacie zbankrutują i ekonomia zostanie zrujnowana. Pomoc IMF była bezwarunkowa, zaś jej postanowienia nie podlegały negocjacjom. Do końca roku 1997 giełda w Korei straciła 49% swojej wartości. Ale to nie było najgorsze. W tym momencie kurs wona względem dolara stracił 66% swojej wartości. Patrząc z perspektywy, straty na giełdzie i wartości wona spowodowały, że wcześniejszy wzrost gospodarczy ostatnich 20 lat został wykasowany. Zaś ogromne ilości małych i średnich przedsiębiorstw zostały zamknięte. Koniec lat 90. był znaczącym okresem dla branży gier wideo w Korei Południowej, ponieważ zapoczątkował nową erę gier w tym kraju. Lata 98-99 miały na celu odbudowę gospodarki Korei Południowej. Rząd intensywnie inwestował w sektor nowych technologii, w tym gry. W rezultacie ten rynek odnotował znaczący wzrost. Ze względu na popularność Korei, rynek pecetowy stał się celem inicjatywy ekonomicznej. Jednym z głównych czynników napędzających popularność był rozwój internetu. Powszechna dostępność szybkich połączeń internetowych umożliwiła graczom z Korei Południowej granie w sieci, co doprowadziło do rozwoju tętniącej życiem kultury online oraz unikalnej kultury kafejek internetowych PC Ban. W tym okresie istniało kilka popularnych gier, ale jedna wyróżniała się jako najbardziej kultowa i wpływowa w tamtej epoce – StarCraft. Wydana przez Blizzard Entertainment w roku 1998, StarCraft to strategia czasu rzeczywistego, która od razu stała się hitem w Korei. I w tym momencie sytuacja diametralnie się odwróciła. Po dominacji klonów Nintendo nastąpiła dominacja zachodnich gier. W roku 1999, po bankructwie Korei, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw stał się jednym z elementów programu odbudowy. I w ten sposób, w tym samym roku, w pierwszej edycji programu wspierania projektów gier, Dispel został sfinansowany z pieniędzy publicznych Ministerstwa Turystyki i Kultury. Present day. Present time. IMF zmusił Koreę do wprowadzenia zmian wolnorynkowych. Dlatego 98 to także rok, w którym Korea ostatecznie zniosła zakaz nałożony na japońskie media. Dało to graczom większy wybór, ale jednocześnie zwiększyło konkurencję i wpływy ze strony gier japońskich. Z czasem koreańskie gry również zaczęły silniej bazować na stylu anime i były chętniej wydawane na konsole. Sieciowe gry pecetowe swą popularność stłamsiły popyt na gry single player. Ogromny sukces Lineage 1 i 2 uformowały standard koreańskich gier do dziś. Kryzys, rozwój internetu zakończyły dziką erę, kiedy twórcy eksperymentowali z grami, zanim Korea znalazła swoją specyficzną niszę. Kilka lat później nie powstawało już więcej Vital Device, Beliali czy Dispelów. Dlatego Dispel jest produktem specyficznego miejsca i czasu, ale to nie jest jeszcze jego cała historia. Na wyspie Jeju w Korei Południowej firma Nexon, jedna ze spółek wiodąca rewolucję gier sieciowych, założyła Muzeum Historii Komputerów. W nim wyeksponowana jest sekcja dotycząca lokalnego rynku. W pokoju z witryną pełną gier w wydaniu Big Box w samym rogu widnieje sekcja Upadek koreańskich gier komputerowych. Wśród zbiorów umieszczona jest tabliczka, idealnie podsumowująca erę. Po trwającym około 10 lat okresie przewagi w branży, koreańskie gry komputerowe zaczęły podupadać wraz z kryzysem finansowym IMF pod koniec 1997 roku i szybkim rozprzestrzenianiem się internetu. Większość firm zajmujących się tworzeniem gier kontynuowała pracę nad kolejną platformą gier online, zmieniając rynek koreański. Sprzedaż gier na komputery PC spadła ze względu na dużą dystrybucję nielegalnie zduplikowanych płyt CD oraz magazynów z dołączonymi grami. Jak powstał Dispel? Zaczniemy od historii jej powstania i dojdziemy do powodów, dla których ta gra, pomimo swojego potencjału, nigdy nie została kończona.
czasie moich poszukiwań, nawet w fazie śledztwa na temat kompozytora, wiele razy miałem wrażenie, że coś chciałem sprawdzić ponownie w źródle, ale zostało ono zapomniane przez internetowe archiwum lub gorzej, ja nie pamiętałem, gdzie zapisałem odpowiedni link. Pewnego dnia, nie mogąc znaleźć w swoich źródłach linku do artykułu o muzyce do gry, zacząłem go szukać na nowo i starałem się odnaleźć go pod frazami i datami, które zapamiętałem. Kompletnie bezskutecznie. Ale kiedy szuka się jednej rzeczy, jest duża szansa na odnalezienie czegoś zupełnie innego. Znalazłem skany, tonę czasopism growych, które donosiły o Dispelu od zapowiedzi po publikację i ponadto opisywały losy powstawania gry. Nigdy wcześniej nie były one publikowane po polsku. Zapowiedź, styczeń 1999 roku. Dispel został zapowiedziany na łamach miesięcznika PC Power Zine, wydawnictwa Game Mecha. Podano wymagania techniczne i datę wydania gry, czerwiec 1999 roku. Pokrótce opisano fabułę, mechaniki gry oraz feature'y. Pierwowzór fabuły. Akcja odbywa się na kontynencie Satanas. To tajemniczy świat oparty na 5 dużych krainach. Rozgrywkę rozpoczynamy od głównego bohatera, Adona, który utracił wspomnienia ze swoich narodzin. Wyruszając na przygodę w poszukiwaniu swoich wspomnień i rozpoczynając walkę z Cloud Moss, królestwem Bamy, które pragnie rządzić światem za pomocą magii ciemności. Dispel sprawia wrażenie gry, która łączy swobodę serii Ultima, firmy Origin, ze wspaniałą akcją oraz magią Diablo. Ma zalety obu, ale zostały dodane nowe elementy. System, w którym osobowość postaci zmienia się w zależności od działań. O ile większość bohaterów istniejących gier RPG to postaci anielskie, reprezentujące pozycję dobra, o tyle bohaterów Avalonu cechuje wyrażanie prawdziwej ludzkiej natury, nie tylko dobra czy zła. Innymi słowy, w zależności od tego, jak gracz będzie postępował w grze, wybrany przez niego bohater może być dobrym człowiekiem lub samym diabłem. Dispel, rozproszenie, to nazwa magii, która często pojawia się w grach RPG w stylu fantasy, co oznacza pogromienie złej mocy. Ponadto, system Battle.net zostanie zbudowany tak, aby zapewniał nie tylko grę jednoosobową, ale także wieloosobową, co oznacza zapewnienie innej formy rozrywki. Luty 1999. Nie ma osoby lubiącej gry RPG, która nie lubi Ultimy i która nie lubi Diablo. Jednakże Avalon Entertainment, nowa koreańska firma deweloperska, planuje coś niesamowitego. Dzisiaj prezentowana gra RPG opiera się na tych dwóch tytułach. Problem jednak w tym, że będąc opartym na dwóch innych dziełach, to zwyczajnie imitacja. Dlatego Avalon Entertainment, nowy rodzimy deweloper, stara się wykorzystać jedynie mocne strony obu gier. Podobnie jak Ultima, w Dispelu gracze mogą tworzyć własne postacie. Gdy po raz pierwszy widzę Dispela, przychodzą mi na myśl słowa: ach, to jest to samo co Diablo. Wygląd postaci i potworów nie jest obcy. Dodatkowo, sposób walki rozgrywany w czasie rzeczywistym. Ale jeśli dodasz trochę nowych elementów, to zdanie się zaraz zmienia. To znowu jako Ultima. To znaczy, sposób postępowania w grze, rozległa fabuła i stopień swobody przyznany graczom są teraz podobne do Ultimy. Czy zatem Dispel jest tylko mieszanką Ultimy i Diablo? Nie jest. Dodatkowo dodano nowe elementy systemowe, które zwiększają poczucie rzeczywistości w grze. W związku z tym reżyser Dispela stwierdził: jest to dzieło skierowane raczej na rynek amerykański lub europejski, a nie na rynek krajowy. Amerykańscy i europejscy gracze lubią gry RPG, które sprawiają wrażenie realistycznych. Ultima i Diablo są tego najlepszymi przykładami. Czy słyszałeś o systemie umiejętności? Ogólnie rzecz biorąc, gry RPG opierają się na koncepcji zdobywania kolejnych poziomów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości doświadczenia, umiejętność jest podnoszona krok po kroku. Jednak w Avalonie nie stosuje się tego systemu podnoszenia poziomu, ale używany jest system, w którym umiejętności rosną w miarę częstego używania określonej broni lub magii. Czy nie byłoby lepiej dla kogoś, kto często używał mieczy, aby dobrze posługiwać się mieczami? A dla ludzi, którzy często używają magii, również starać się, aby stało się to szybciej? Bohaterem istniejących gier RPG jest postać dobra, wręcz anielska. Większość treści gier dotyczy pokonania demonów i uratowania świata. Co więcej, niezwykle rzadko zdarza się, że usposobienie postaci zmienia się w trakcie gry. Kiedy po raz pierwszy rozpoczyna się Dispela, postać stoi po środku. Nie jest ani dobra, ani zła, jednak w miarę postępu w grze, gracz staje przed wyborem. Dispel ma dwa zakończenia. Jedno to obraz siebie jako dobrego człowieka na ziemi, drugi to autoportret siebie jako niegodziwej osoby. Ostatni punkt. Co? Spotykamy się w lobby?
Większość dzisiejszych gier obsługuje rozgrywkę sieciową. Dispel wspiera także sieć. W odpowiedzi dyrektor działu planowania powiedział: pierwotnie zamierzał stworzyć Dispela jako grę wyłącznie sieciową, taką jak Ultima Online, ale ze względu na okoliczności nie mógł. Ale nie zrezygnuje z tego marzenia. Jeśli produkt zostanie pomyślnie ukończony, w przyszłości zespół Dispela będzie mógł wkrótce spotkać się z graczami nie tylko w Korei, ale także na całym świecie za pośrednictwem własnych serwerów, takich jak Battle.net. Podsumowując, Dispel to gra, która pod wieloma względami wydaje się być świeża. Bieżąca gra jest wykonana w mniej niż 10%. Rozwiązanie problemu braku kapitału i czasu, który jest największym zmartwieniem rodzimych twórców gier, będzie największym kluczem do spełnienia tego marzenia. Poza wnikliwymi opisami na łamach magazynu Powerzine, Dispel był aż do samej premiery reprezentowany w reklamach, często nawet rozkładówkach na 2 strony. Pierwsze 2 reklamy pojawiły się 2 miesiące po zapowiedzi. Są interesujące dla fanów z kilku powodów. O dziwo, z tego samego miesiąca pojawiają się reklamy zawierające różne loga, ale w tym to ostateczne. Na pierwszej stronie widać 3 bohaterów odpowiadającym 3 oryginalnym klasom: mag, łucznik, wojownik. Jest to oryginalna wersja grafiki, która została użyta w prologu jako fragment książki The Story of Dispel. Addon, noszący tunikę z emblematem Quake'a 2. Mag przypomina designem Unksa z gry w todze bitewnej, tylko w innych kolorach. Łuczniczka przypomina Hali. Na drugiej stronie w samym centrum widać finalne logo Dispela z podtytułem Lord of Darkness. Nad tytułem istnieje napis, który można przetłumaczyć jako: teraz, krajowa, gra RPG Premium. Czas się spotkać. Większość strony zajmuje grafika czerwonego smoka, używana od pierwszej zapowiedzi, obok rendera rycerza, który jest używany do samego końca we wszystkich publikacjach, w tym w instrukcji. Widać pierwsze znane logo Abalonu. Kwiecień 1999 roku. Mamy pierwszą zmianę względem zapowiedzi. Jest to wzmianka w sekcji z newsami i Dispel wydane w 2 wersjach: pudełkowej i gry online. Fabuła obu wersji jest podobna, ale w grę znajdując się w opakowaniu można grać w trybie dla jednego gracza lub w trybie wieloosobowym. Dispel wyłącznie do użytku online będzie zawierał nowe wydarzenia, w przeciwieństwie do pierwotnego wydania. To pierwsze zaplanowano na lipiec, a wydanie Dispel Online na styczeń przyszłego roku. Już miesiąc później pojawiła się nowa reklama. Odświeżone logo Abalon Entertainment z adresem strony internetowej. Został ponownie użyty rycerz i smok, ale smok został nieco zmieniony. Jest teraz obrócony. Widać ostateczny render maga, zaś w tle, z nieznanych przyczyn, zza mgły, wyłania się Sagrada Familia z Barcelony. Na drugiej stronie ponownie widnieje trójca bohaterów, tym razem z opisem. Najlepsza gra, jaką zobaczysz w roku 99. Kombinacja najlepszej akcji z maksymalną wolnością. Gra pokazywana na wiosennych targach Tokyo Game Show. 8-osobowa gra online. Maj 1999 roku. Oczekiwana krajowa gra. Otwieramy początek koreańskiego rynku RPG. Jeśli chodzi o gatunek RPG, grami sławnymi, tak jak StarCraft, są serie Diablo i Ultima. Te 2 gry są nadal kochane przez graczy za nowe rozwiązania, doskonałą kompozycję i ogromną skalę. Jednak podobne gry są produkowane w Korei. Dispel, wyprodukowany przez nowego dewelopera, firmę Abalon, przyciąga uwagę solidnym scenariuszem, innowacyjnym planowaniem, o czym świadczy fakt, że został wybrany za doskonałe planowanie na wsparcie przedprodukcyjnej gry przez Ministerstwo Kultury i Turystyki. Zapoznałem się ze specyfikacją Dispela, aby zobaczyć, co doprowadziło do decyzji o wsparciu przedprodukcyjnym. Na koreańskich stronach rządowych udało mi się znaleźć listę gier, który ten program wspierał. Co doprowadziło mnie na stronę Korean Game Credits List, gdzie po wyszukaniu kompozytora po imieniu i nazwisku natrafiłem na grę Hit, ale też inną grę z roku 2000. Zgadnij, do jakiego typu strategii kompozytor muzyki do Diablo wariantu i StarCraft klona mógł stworzyć. Jeśli myślałeś, Age of Empires, to miałeś rację. A dokładnie to były 2 gry. Jedna Myth of Millennium oraz gra 7 Years War 2. Nazwa Abalon jest nieco nieznana krajowym graczom. Obecnie ukończono około 40% prac, ale jest to gra, która już się cieszy dużym zainteresowaniem.
Co tak bardzo przyciąga uwagę? Dzieje się tak, ponieważ ma wszystkie zalety popularnych gier RPG w Korei. Reżyser powiedział: największym zamierzeniem planistycznym Dispela jest stworzenie nowej formy, odpowiednio łącząc wysoki stopień swobody w stylu zachodnim i fabułę w stylu japońskim. Prawdziwa frajda w Dispelu. Aby zapewnić graczom maksymalną swobodę, gracze mogą ustawić płeć, fryzurę, wygląd, akcesoria i ciało głównego bohatera, który będzie ich alter ego. Połączenie pozostałych opcji łącznie z 3 klasami: wojownik, łucznik, czarodziej. Aby zmaksymalizować ciągłość, usunięto kłopoty z ładowaniem map i przyjęto metodę sekcji. Łącznie wyprodukowane zostaną 4 sekcje, a pierwsza, obecnie produkowana sekcja to obszar Daemonlon, wilgotny i trujący tropikalny las, deszczowy, z atmosferą przypominającą Amazonię. Samo spojrzenie na te sekcje sprawi, że gracze nie będą mogli trzymać gęby na kłódkę. Daemonlon był w opisie gry ze strony internetowej. To był pierwszy znany, zagubiony element gry. Gracze nie będą mogli trzymać gęby na kłódkę. Ciekawe, czy przez to mówię o Dispelu. Epicka historia rozgrywająca się na kontynencie Dman. Dawno temu bogowie stworzyli ludzkość na małym wschodnim kontynencie Dman i pomogli jej zbudować własną cywilizację. Jednakże, gdy czarne kamienne giganty są kontrolowane przez złego boga zniszczenia, Hitlera, na kontynencie panuje chaos. Bogowie pilnie wysyłali walkirie, najsilniejszej wojowniczki, i rozpoczęła się wojna, 1000-dniowa. Hitler, pokonany w tej wojnie, zostaje zapieczętowany 4 medalionami z wygrawerowanymi wzorami wody, ognia, powietrza i ziemi i zasypia na długi czas. 5000 lat później zły czarodziej, Taro, pojawia się na spokojnym kontynencie Dman i knuje, aby oszukać króla. Spisek był niczym innym jak przerażającym planem odnalezienia 4 medalionów pieczęci i wskrzeszeniem Hitlera. Główny bohater Adon jest na dobrej drodze, aby zostać rycerzem królestwa. Przypadkowo przygotowuje się do ostatecznej bitwy, ponieważ nie ma możliwości znalezienia pozostałych 2 medali, los czy nie. Poznał czarodzieja Kashikę i łuczniczkę Hali jako towarzyszy i udało mu się znaleźć 2 medale, ale pozostałe 2 medale były już w posiadaniu Taro. Dispel już popisuje się swoją wielkością dzięki tak solidnemu scenariuszowi i świeżemu planowi. Następna strona to mój ulubiony skan ze wszystkich magazynów. Napis Dispel, za nim wyłaniają się dokończony budynek Watykanu ze strzelistą wieżą, znany na model rycerza, ale w nowej pozie. Świetnie skomponowane i nigdy wcześniej nie publikowane. Jedno z moich ulubionych znalezisk i bardzo dziwi mnie, że nie było później użyte. Czerwiec 99. Wizyta w lokalnej firmie Abalon Entertainment. W 99 roku pojawiła się firma produkcyjna. Nazywa się Abalon Entertainment. Abalon, mający na celu tworzenie autentycznych gier RPG, wzbudza ciekawość wśród tych, którzy przychodzą od graczy czysto amatorskich do profesjonalistów. PC Powerzine odwiedza twórców Dispel, koreańskiej gry RPG. W tym momencie wtrącę, że Abalon ma oznaczać Avalon, czyli celtycki raj lub krainę zmarłych. Nazwa studia została zmieniona ze względu na charakterystykę języka koreańskiego. V będzie tłumaczone jako B. Abalon narodził się tak. Abalon Entertainment to deweloper założony w lutym 1998 roku. CEO Park Chang-sik, który odpowiadał za programowanie i nauczanie w LG Game School. Stał się chciwy w zdobywaniu wiedzy. Abalon Entertainment narodziło się poprzez profesjonalne wykorzystywanie teorii wyuczonej w szkole gier i realizację chęci tworzenia właściwej lokalnej gry RPG. Szef Park Chang-sik powiedział, że nazwał firmę Abalon stosując etymologię Abalon, moc pokonania złej magii. Twórca nieznany graczom. Pierwotnie to była firma, która chciała tworzyć gry online, jednak przez brak czasu, sprzętu i zasobów inwestycyjnych zdecydowali się na rozwój standardowych gier na komputery. Obecnie rodzina liczy 12 członków, w tym 3 programistów, 2 filmowców i 4 grafików, którzy ciężko pracują nad swoim pierwszym dziełem, Dispel. 하여간 주택은 개념이라는 게 없다니까. 어린이날 기념으로 목욕할까? 추석 때나 가지 뭐. 오늘이 무슨 날이더라? 다음은 네 차례다. 후후. 다가오지 마. 야,
울티마 경험치 올랐다. 집도 사서 감격. 게임 개발하는 거야, 노는 거야. Nawet po Dispelu planujemy średniowieczną grę RPG. Zastanawiamy się, czy tytuł będzie brzmiał Przygody Króla Artura, Historia miłosna Lancelota, Rycerza Jeziora, czy Pożegnanie Tristana. Pewne jest, że w grze pojawią się rycerze Okrągłego Stołu, co odzwierciedla system Abalon, który kładzie nacisk na gry w stylu średniowiecznym. Lipiec 1999. Podgląd gry. Od teraz oszczędzam pieniądze, aby kupić tę grę. Zdjęcie. Spójrz na wspaniały magiczny efekt. Obsługa wysokiej 16-bitowej rozdzielczości. Dispel to historia sprzed bardzo dawna. Dawno temu bogowie stworzyli Dman. Ludzie żyli spokojnie, a bogowie dawali im wiele rzeczy. Trawę, drzewa, jaja i ptaki na niebie. Bogowie byli z tego bardzo zadowoleni, ale z upływem czasu ludzie znudzili się spokojnym światem. Zazdrościli sobie, nienawidzili się i zabijali. Poszli na wojnę i bezcześcili ziemię stworzoną przez bogów. Dowiesz się, kiedy trochę podrośniesz, jacy głupi są ludzie. Prolog Dispela zaczyna się od zadawania pytań na temat ludzi i świata. Oczekuje się, że Dispel, który jest obecnie ukończony w około 70%, stopniowo udoskonalany przed premierą w sierpniu. Będzie świeżym bodźcem dla krajowego przemysłu gier. Oprócz niemal doskonałej grafiki i potężnych efektów 3D, obsługa serwerów Battle.net będą wielkim szokiem dla krajowego przemysłu gier. Produkcja Wielkiego Chóru przekroczyła już granice, aby można było nazwać tą grą. Praca trwa pełną parą. Wspaniała grafika, która zaskoczyła branżę gier na początkowym etapie planowania, wydaje się zaowocować. Pojawiający się w grze kościół koreański przekroczył już granice gry z rzeczywistością. Kolory i jakość wspaniałych witraży pokazywanych w starożytnych kościołach są wyraźnie widoczne na ekranie, a malowidła na ścianach i w katedrze odzwierciedlają realizm oparty na rzeczywistych zdjęciach, wyrażając wspaniały i majestatyczny obraz Watykanu tak dobrze jak w rzeczywistości. Ponadto grafika postaci jest realistyczna i szczegółowa, podobnie jak grafika Baldur's Gate. Należy zauważyć, że ruchy postaci prezentowane w około 10 klatkach na sekundę są również naturalne i różnorodne. Ostatecznym celem autentycznej atmosfery gry jest osiągnięcie całkowitej wolności. Dispel generuje dużą ilość danych, których nie da się określić. Zespół produkcyjny wyjaśnia, że nawet samo zbadanie jednego obszaru może zająć tyle samo czasu, co w prawdziwym życiu. Wygląda na to, że Dispel zawierać będzie 3 podstawowe klasy. Nie zostało to jeszcze potwierdzone, ale jest to czarodziej, wojownik i łucznik. Dispel. Ta gra jest największym darem, jaki dał mi Bóg. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest obsługa trybu wieloosobowego. Dispel wyraźnie obsługuje multiplay, a Balon, firma stojąca za Dispel, stworzyła Battle.net, który pozwala na grę 8 osobom w pokoju. Pozwala na grę nawet 1000 osobom jednocześnie. Oczekuje się, że to będzie pierwsza wyprodukowana w kraju gra z trybem dla wielu graczy. Wciąż nie wiemy, w jakiej formie na nas trafi. Jeśli Dispel zostanie tak ukończony, na pewno będzie miał coś do zaoferowania. Zatem zostanie on w końcu ukończony i trafi do nas. Reklama, sierpień 99 roku. Nowe logo w dziwnej czcionce. Starszy jas, rycerze z intra i napisy. Świat wybiera tą grę. Dynamiczna gra RPG. Historia gier jest przepisywana przez Dispela. Kolejna strona też jest ciekawa. Kadr z intra z koronacją, papieża, czapką. Najlepsza gra, o której wszyscy mówią. Bardzo dobre screeny. Jaskinia z dynamicznym oświetleniem żyjącego smoka. 3 różne walki. Interfejs odbiegający od designu Diablo. Walka z kamiennymi gigantami w Aesh. Oraz screen ze starożytnymi budynkami i bagiennym tłem. Prawdopodobne, że jest to jedyny ślad po Daemonlon. Wrzesień. Oczekiwana aktualizacja. Im bliżej poznajesz prawdę, tym bardziej staje się ona przerażająca. Istnieją firmy średniej wielkości, które tworzyły popularne serie. Nie można jednak odrzucić nowego uroku nowo powstałych miast. A Balon, nowy deweloper, koncentruje swoje wysiłki na zakończeniu prac nad rozwojem gry, wraz z wydaniem swojego pierwszego tytułu. Dispel jest już za rogiem. Daje pewien stopień swobody, ale gra nie jest niejasna. Na początku gry głównym bohaterem jest chłopiec mieszkający w Solesz, małym mieście w sercu Aesh, centralnego kraju pomiędzy 4 głównymi krajami kontynentu Dman. Chłopiec odwiedza Pałac Królewski
po otrzymaniu prośby od wuja, prowadzącego śledztwo w sprawie korupcji nowego papieża. Na bezpiecznej audiencji chłopiec wysłuchuje od króla opowieści o tajemniczej śmierci papieża. Pierwotnie nad Man współistniały 4 kraje, trzymające w ryzach podobne siły, a było to możliwe, ponieważ papież stolicy apostolskiej, będącej w centrum 4 krajów, pełnił funkcję równoważącego ich władzy. Jednak niedawno, gdy na tron wstąpił nowy papież, z jakiegoś powodu każdy kraj zaczyna sobie zazdrościć i oskarżać się nawzajem o herezję. Królowie każdego kraju, którzy nabrali podejrzeń wobec tego faktu, zaczęli na swój sposób śledzić pochodzenie nowego papieża. Król Aesh, położonego niedaleko Watykanu, który obawiał się, że zostanie odkryty przez papieża, gdy będzie próbował dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi. Zamiast tego prosi wuja głównego bohatera, aby dowiedział się, czym jest tajemnica papieża. Przez to wuj wysłał chłopca z pewną sprawą, aby udał się do króla. Wśród ludzi narasta podejrzenie, że to nowy papież zabił poprzedniego papieża. Jeśli to prawda, to dlaczego zamordowano byłego papieża? Jaka jest tożsamość nowego papieża? W miarę postępu w grze prawda jest stopniowo odsłaniana, a im bardziej prawda jest odkrywana, tym bardziej boisz się tego, że obecnie żyjesz. W odpowiedzi na pytanie, jeśli udowodnią tę tezę, gra się skończy, powiedział projektant gry. Sprawa zabójstwa papieża to tylko małe założenie gry. W trakcie odkrywania faktów gracz dowiaduje się na temat nowego papieża. Odkrywasz coś i zdajesz sobie sprawę, że musisz pokonać papieża. Jednakże, chociaż założeniem Dispela jest to, że musisz pokonać papieża, każdy gracz używa innych metod, aby tego dokonać. Dzieje się tak dlatego, że postać może mieć różne tendencje. W zależności od licznych wydarzeń zachodzących w grze, gracz może stać się postacią sprawiedliwą lub ulec złu. Jeśli chcesz wychować istniejącą postać, musisz to zrobić przy użyciu odpowiednich materiałów. Kto wychował ją na złoczyńcę? Jeśli chcesz zyskać własną korzyść lub większe umiejętności, łatwo jest przejść na linię zła, ale w większości przypadków gracze wolą rozwijać silniejsze postacie, więc istnieje większa możliwość, że rozwiną się w złe postacie. Jeśli Haras, Bóg zniszczenia, uwolni się z niewoli, ty zawiedziesz mieszkańców Dman. Możesz wybrać złą tendencję, aby łatwiej przejść przez grę. Proces rozwiązywania wielu wydarzeń będzie przypominał test osobowości gracza. Po przejściu procesu i ulepszeniu swoich umiejętności, gracz stanie się złą siłą, jeśli używa dużo złej magii, albo dobrą siłą, jeśli używa dobrej magii. W obu przypadkach musi ostatecznie pokonać papieża. Jeśli jesteś szczęśliwym graczem, możesz napotkać magię duchową, odkryć i cieszyć się szczęściem dzięki używaniu specjalnych ruchów. Avalon twierdzi, że Dispel będzie dostępny na Battle.net jeszcze w tym roku. Oczekuje się, że Avalon ulepszy swoją technologię. Jeśli umieścisz tego człowieka na żyznej glebie, zapewnisz mu odpowiednią ilość słońca i wilgoci, to za około 10 lat wyrośnie pomyślnie i będzie piękny. Wygląda na to, że tak będzie. Na płycie CD z demami zostaje umieszczony trailer gry. Nie ma szansy znaleźć go w internecie. Jakiś trailer był umieszczony na stronie Game Meki, ale na przestrzeni lat zaginął. Bardzo chciałbym, aby kiedyś się odnalazł. Po raz pierwszy ramka E2 Soft wraz z ich logiem oraz E2.net. Listopad 1999 roku. Zestawienie. Krajowe gry RPG. Wielka Piątka. Opis fabuły jest dokładnie taki sam, jak wcześniej wspomniany o Hitlerze. Ale natomiast jest tutaj pokazany najlepszej jakości obraz, który nie był wcześniej pokazywany, z białym smokiem. W tym samym numerze wywiad. Park Chang-sik. Pamiętasz Dispela? Najlepsza gra 1999 roku. Dispel to klasyczna gra RPG. W zespole produkcyjnym Avalon jest wielu entuzjastów Ultimy. Park Chan-sik, ogrywając Ultimę, pomyślał, że w Korei też powinna być taka gra i zaczął nad nią pracować. Dispel przypomina Ultimę od wyboru postaci, po obraz gry i zakończenie. W grafice nie mogę zostać w tyle. Grafika w Dispelu jest całkiem niezła. Twórca odważnie odrzucił powszechne błędne przekonanie na temat istniejących gier krajowych. Dispel odrzuca stereotyp, że coś musi być ładne. Grafika ta wyróżnia się. Podkreślają to ruchy postaci oraz szczegółowy obraz budynku. Ruchy papieża i wytraże zdobionych postaci są na tyle odważne i pewne, że można ją uznać za grę koreańską.
Luty 2000. Intensywne planowanie milenijnego krajowego hitu. Świeży wiatr, który tworzy nową historię koreańskich gier RPG. W Księdze Przemian jest takie powiedzenie: księżyc śpi, a smok wznoszący się do nieba tego żałuje. Oto epicka gra przedstawiająca upadek młodego smoka, którego nie można zadowolić, nawet po wzniesieniu się do nieba. A ta gra to rozproszenie. Odsłania się kurtyna wielkiego eposu. Zeszliśmy za scenę i rzuciliśmy okiem. Smok, który wstąpił do nieba, żałuje. Na początku Absolut stworzył 3 bogów, a w procesie tworzenia 3 bogów powstało 7 bogów. Dmal był pokojowym światem, jednak wśród stworzeń chciwe stworzenia znane ludźmi stały się zazdrosne. Zazdrosne o siebie nawzajem i toczą wojny, wywołując gniew bogów, a między siłami broniącymi ludzi a bogami, którzy nienawidzą ludzi, wybucha wojna. Trwa wielka wojna pomiędzy kamiennymi gigantami Galga, stworzonymi przez Boga, który nienawidzi ludzi, a smokiem, znanym Kkalgą, stworzonym przez Boga, który chroni ludzi. Ta wojna toczy się zwycięstwem bogów, którzy bronią ludzi. Ale kiedy widzą istoty z Dman, które stworzyli, zniszczone przez wojnę, bogowie czują się zawstydzeni i opuszczają Dman, zostawiając ten świat w rękach swoich stworzeń. Po wojnie bogów w Dman rozkwita ludzka cywilizacja. Dzieliła się na 3 kraje i żyła w równowadze. Tym, co utrzymywało te 3 kraje w równowadze, była więź religijna, zwana papieżem. Pewnego dnia po wojnie bogów pojawia się kamienny gigant o imieniu Galgadol, a ludzkość popadła w poważne zamieszanie. Tymczasem w Watykanie pojawia się młody ksiądz, Piazzi, Piach, który za pomocą magii zapieczętował Galgadola. Następnie okrzyknięto go bohaterem i awansowano na najwyższe stanowisko w Watykanie. Jednak wkrótce potem z nieznanych przyczyn znaleziono martwego papieża. Następnie podejrzewając, że to on mógł zabić papieża, Piazzi traci swój dawny bohaterski wygląd i zaczyna zmieniać się w tyrana. W związku z tym królowie 3 królestw zaczynają polować na Piazzi. Główną historią Dispela jest to, że gracz otrzymuje od króla prośbę o ujawnienie tożsamości Piazziego i pokonanie go. Celem jest zabicie papieża. Jednak po zabiciu papieża istnieją 3 różne zakończenia, w zależności od twojego usposobienia. Newsy, marzec 2000. Abalon przeprowadza pierwszy beta test Dispela. Od 21 stycznia do 13 lutego. Został przeprowadzony z wersją beta skupioną na głównym scenariuszu. W międzyczasie Abalon planuje ponownie przeprowadzić beta test, kiedy błędy z pierwszego testu zostaną całkowicie naprawione. Abalon wysłał pierwszą płytę CD z beta testem do niewielkiej liczby graczy wybranych przez dewelopera około 21 stycznia. Ten beta test został przeprowadzony zgodnie z planem firmy, polegającym na otrzymywaniu ostatecznych ocen gry bezpośrednio od graczy oraz w celu wczesnego wykrycia i naprawy błędów systemowych i programowych w grze. Ta wersja składa się z 2 rozdziałów. Została rozesłana do niewielkiej liczby osób, około 40. Oprócz tego Abalon utworzył na swojej stronie dedykowaną tablicę dla beta testerów i otrzymuje raporty na temat błędów. Reakcje beta testerów. W wyniku pierwszego beta testu potwierdziliśmy bardzo pozytywną reakcję na wydarzenia, rozwój postaci i system modyfikacji, czyli edycji broni pancerza. Obecnie pracujemy nad uszczegółowieniem tej części. Ogólnie rzecz biorąc, w tej wersji beta szeroko krytykowano brak pewnej aplikacji, z której gracze mogliby korzystać podczas gry. Rozpoczęto pracę nad funkcją dziennika. Można zatem powiedzieć, że zostanie dodana funkcja umożliwiająca łatwe zapamiętywanie celów każdego wydarzenia. Teraz pozostała część pracy to część wieloosobowa. Krótko przyjrzymy się trybowi wieloosobowemu, jednemu z najbardziej oczekiwanych aspektów Dispela. Szczerze mówiąc, multiplayer w grach RPG wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku gier RPG z historiami skoncentrowanymi na zadaniach. Jako kilka przykładów, Diablo przyjęło metodę wspólnego rozwiązywania zadań i metodę deathmatchu. A jeden z powodów, dla którego odniosła sukces, było zbieranie przedmiotów, co było popularne wśród graczy. Jaki zatem element rozgrywki wieloosobowej Dispel uważa za najważniejszy? Trzon rozgrywki, do której dąży Dispel, to gra zespołowa. Więc istotą gry wieloosobowej Dispela jest to, że pozwala ona ludziom o podobnych poglądach łączyć się i grać jako zespół. Jak na razie, w jakim formacie gry zostanie to szczegółowo wydane, nie jest to ujawnione. Kwiecień 2000. Niezachwiana twierdza, najpopularniejsza gra RPG wyprodukowana w kraju.
Myślę, że czas zacząć wydawać pieniądze. Dzieje się tak dlatego, że data premiery Dispela jest coraz bliżej. Dispel to stylistycznie typowa amerykańska gra akcji, która dziedziczy charakter gry RPG. Mam coś do pokazania i coś do napisania. Minął już około rok od zapowiedzenia Dispela. W przeszłości zmiana rzeki lub góry trwała 10 lat, ale obecnie mówi się, że zajmuje to tylko rok. Oznacza to, że następuje nieograniczony rozwój technologiczny. Wywołuje to samo uczucie, jakie czułem przy Ultimie i Might and Magic, czyli autentyczność. Jest to uczucie, którego rzadko doświadcza się podczas gry RPG. Poczułem się szczęśliwy i podekscytowany, jakbym spotkał wroga gry w centrum handlowym. Z biegiem czasu pojawiły się gry online, które stały się bardziej interesujące niż sam tryb jednoosobowy. Ale skoro mowa o stopniach swobody, odkąd rok temu zapowiedziano Dispela, wielu graczy miało różne myśli. No cóż, co to za gra? Wow, to brzmi naprawdę zabawnie. Lub to nic wielkiego. Miałem różne myśli tego typu. Minął rok. Graczom przekazano także wiele informacji na temat tytułu. Mają teraz prawo podejmować trafne decyzje. Rok później, niezależnie od tego, czy ocena jest pozytywna czy negatywna, właściciel Dispela, Abalon, ma obowiązek podtrzymać to przekonanie. Bo chciałbym zwrócić uwagę na pewne aspekty. Pierwszą rzeczą jest to, czy gra jest stabilna. Najgorszy scenariusz jest taki, że twoje przestrzeganie gry ulegnie pogorszeniu z powodu błędów lub innych problemów. Dzieje się tak zarówno w przypadku programisty, jak i gracza. Deweloperzy będą zawiedzeni, a gracze zmarnują swój czas. Chcę to powiedzieć, że ukończona gra nie została jeszcze wydana. Dodatkowo chciałbym przekazać, że mam nadzieję, że deweloper będzie zadowolony z gry, w przeciwieństwie do innych gier, które są opracowywane w sposób opisany powyżej. Deweloperzy mogą już przed premierą wyczuć, czy gra będzie przyjemna, czy nie. Jeśli uda się osiągnąć doskonałe zaprogramowanie, tak że nawet ich da się oszukać. Nie różni się to od sukcesu. Myślę, że nadszedł czas, aby poczekać trochę przed premierą i pomyśleć o tym. Jeśli te kilka rzeczy nastąpi, w tej generacji z pewnością stanie się hitem numer 1 wśród tytułów wyprodukowanych w kraju w pierwszej połowie tego roku. Maj 2000. Zrzut ekranu, przegląd gry. Diablo, ale cię rozproszę. Premiera 30 maja. Premiera Dispel, ambitnego dzieła Abalon, które otworzy nowy rozdział w historii fantasy RPG. Jest już za rogiem. Mówi się, że wdrażanie magii zostało wreszcie zakończone i pojawia się łącznie 60 rodzajów magii. PC PowerZine ukazuje na zrzutach ekranu różnorodną i wspaniałą magię Dispel. Na premierę gry w naszym magazynie opublikowany został obszerny poradnik pod tytułem Perfect Analysis. W żaden sposób nie była to recenzja, ale kompletny opis przejścia gry. Dlatego kwietniowa zapowiedź z krytyką na sam koniec wydaje się, że była prawdziwą recenzją tej gry. Ale w jaki sposób gra została wydana? Oryginalne wydanie, koreańska wersja. Jako Big Box, duże kartonowe wydanie, popularne na tamte czasy. To wydanie zawierało klapkę, po otwarciu której pokazywana była uzupełniona mapa Aesh. Wydanie wzbogacone było o dodatki, koncept arty ze szkicami, maga i łuczniczki, mapa świata z nowymi lokalizacjami niepokazanymi w grze, których niestety nie da się rozszyfrować z obrazków z sieci. Została również dodana obszerna instrukcja, ale nie wiemy nawet czy kolorowa czy czarno-biała. Również Quick Start Guide z opisem czarów i interfejsu. Oczywiście wydanie zawierało też płytę. Dwie w pudełku typu jewel case z wydrukowanym przodem jak i tyłem. Oraz karta rejestracyjna. Dla Was, którzy nie wiedzą lub nie pamiętają, takie karty były dołączone do gier w formie zaadresowanej pocztówki. Nie było oczywiście obowiązkowe takowej wysyłać, ale zwykle zawierała jakąś formę informacji zwrotnej dla dystrybutora. Na przykład razem z ankietą, jakie gry lub konsole kupująca osoba posiadała. W przypadku Dispela ta karta będzie później miała szczególne znaczenie. Na koreańskich płytach znajduje się wersja gry 1.00. Czym się różni oryginalne wydanie od tego, które znamy? Jest to wersja gry, w której duża część zawartości jest po angielsku. Menu, interfejs, nawet głosy, w tym ten w prologu. Finally, the war of gods is over, and humans own the world of Demon. Wydawać by się mogło, że Koreańczycy gotowi byli na wydanie gry za granicą. Ale nic bardziej mylnego. Z perspektywy polskiego gracza wiele w tej wersji brakuje. Po pierwsze,
nie można biegać. A dla osób zaznajomionych z grą wydawać by się mogło, że to drobny problem i można sobie pomóc z kodami czy komendami, zwiększając szybkość gry. Ale tych funkcji również brakuje. Pomimo podobno starannych testów, prawdziwy rezultat można zobaczyć w jednym z pierwszych patchy i litanią bug fixów. Obszar z jednorożcami i bardzo dziwnym lochem miał działający start questu. W grze pozostał pierwszy dialog oraz wpis w dzienniku, ale po sprawdzeniu jest to niestety wszystko, co zostało tego questa. I to jest jedyna różnica koreańskiej wersji gry. Recenzja gry została opublikowana w numerze lipcowym NetPower, innym piśmie tego samego wydawnictwa. Pierwsza strona nie różni się niczym od materiałów z zapowiedzi, sposobu rozgrywki, jak gra działa, ekwipunek. Dodatkowo zawiera debatę, czy to jest traditional RPG, czy action RPG. Wstęp i zarys fabuły. W odróżnieniu od wcześniejszego magazynu, w NetPower udało się napisać recenzję, nie informując, na czym polega zakończenie gry. Ale dziennikarze zadają ważne pytanie: co z multiplayerem? Obecnie Dispel nie jest grą wieloosobową i można ją ukończyć tylko w pojedynczych misjach. Podczas gry w trybie dla jednego gracza pojawia się wielu NPC. Możesz utworzyć drużynę z nimi, aby kontynuować grę. Tworzy to atmosferę, w której możesz cieszyć się grą, tak jak gracze w grach online, spotykając potwory, polując na nie lub tocząc bitwę. Firma produkcyjna Dispela, Abalon, planuje wkrótce udostępnić łatkę do trybu wieloosobowego, dzięki czemu gra w Dispel na serwerze będzie niepowtarzalną przyjemnością. Ja też lubię, kiedy częścią recenzji są elementy, których nie ma w grze. Byłbym zawiedziony w przypadku każdej innej gry. Podsumowanie. Gra z lekko mrocznym klimatem. Największym problemem gry w Dispel są błędy. Trochę dziwne, że teksty są w języku koreańskim, ale efekty dźwiękowe są w języku angielskim. To gra, która pozostawia wiele do życzenia pod względem poziomu ukończenia. Jednak spektakularne efekty graficzne, odpowiedni poziom trudności i napięcie wywołane czasem rzucania magii sprawiają, że wydaje się, iż jest to gra, w którą warto zagrać chociaż raz. A siłą Dispela jest to, że eliminuje nudę poprzez odpowiednie połączenie tradycyjnego RPG i RPG akcji. Nadal nie rozumiem, dlaczego pierwszy magazyn nie miał recenzji gry, ale wróćmy do PC Power Zine. Miesiąc później, bo mamy doniesienia z rynku, który ujawni prawdę po premierowej sytuacji. Edwasoft podpisuje kontrakt eksportowy o wartości $1 milion z firmą Acclaim, głównym światowym dystrybutorem gier. Edwasoft zdecydował się dodać funkcję serwera bojowego do systemu aktualnie używanego w Korei i wyeksportować ją wraz z serwerem. Ponadto firma Edwasoft zdecydowała się na dystrybucję wydanej w Korei łatki Dispel Battle Server przed dostarczeniem angielskiej wersji Master do eksportu w ręce Acclaim. W Korei uruchomienie usługi serwerowej Dispel Battle.net zapowiedziano na lipiec za pośrednictwem E2.net. Ponadto oczekuje się, że Acclaim sprzeda ponad 200 000 egzemplarzy Dispela, co przełoży się na osiągnięcie przez Edwasoft zysku z eksportu w wysokości około $1 milion. Dispel nie wyszedł po angielsku, więc $1 milion przepadł. Dispel po wydaniu sprzedał się w 10 000 egzemplarzach w ciągu jednego miesiąca, co według raportu Internet Report 2001 jest rzadkością wśród krajowych gier RPG. W majowym wydarzeniu Doskonała gra miesiąca, którego gospodarzem jest Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki, znajdują się gry Dispel, Virtual Korea 2000 firmy Digital Dreamsoft oraz Vital Device NOG. Nie uwierzycie, ale Virtual Korea 2000 to jest koreański SimCity 3000. W lipcu wracamy do NetPower. Jest to magazyn poświęcony głównie online, a dla tych ważniejsze są rankingi. I w tych przedstawiane są popularne gry według czytelników. Tabela gier powstała w wyniku zebrania popularnych gier w kraju i za granicą oraz gier na podstawie ankiet od czytelników wśród gier krajowych. Dostępne są 3 rankingi: popularności czytelników, najlepszych gier do kupienia i gry miesiąca. Patrząc po tym rankingu, może on wzbudzać bardzo pozytywne nastawienie i walidować uczucia fanów Dispela. Wow, Dispel jako top 3 gier miesiąca w czasie wydania. Ale patrząc realnie, nie znalazł się w rankingu popularności czytelników, lecz najstraszniejsza prawda czeka w drugiej kolumnie. Kolumnie najlepszych gier do kupienia, konkurując z tytułem, który nawet jeszcze nie wyszedł. Dispel został wydany 30 maja 2000 według PC Power Zine.
wydanego z błędami i bez obiecanego od zapowiedzi trybu multiplayer. Ale to nie było najgorsze. Najczęściej zadawane pytanie fanów Dispela jest takie: dlaczego gra miała tyle wad, nie dało się jej przejść i jej zawartość pozostawiała tyle tajemnic? Co może być najgorsze dla gry Action RPG z odmiennymi klasami osadzonymi w klasycznym fantasy? Zwykle odpowiedź na takie pytanie jest prosta: fundusze. Ale widzicie, najgorsze, co mogło spotkać Dispela, to fakt, że musiał zostać wydany niedokończony. Dispel musiał być wydany przynajmniej miesiąc wcześniej i mieć jakąkolwiek szansę na rozgłos. Otóż, miesiąc wcześniej niż największa gra gatunku hack and slash w historii, ponieważ w Korei Diablo 2 zostało ono wydane 29 czerwca 2000. Blood of innocence shall run as great torrents. Who then shall be saved? Behemoth gatunku wyszedł 30 dni po premierze Dispela w kraju StarCrafta. Diablo 2 było najlepiej sprzedającą się grą roku 2000. Sprzedała się ona w ilości 500 000 egzemplarzy i zajęła pierwsze miejsce w kompleksowym rankingu sprzedaży za rok 2000. Krajowe gry komputerowe, które w roku 2000 nie cieszyły się popularnością ze względu na gry zagraniczne. Według rankingu sprzedaży gier na PC w roku 2000 w pierwszej 20 znalazło się tylko 5 koreańskich gier. Gra Unification of the Three Kingdoms firmy Edwasoft uplasowała się na 13 pozycji. Najwyżej wśród gier krajowych Kingdom Under Fire firmy Fantagram uplasowała się na 16 pozycji, a firma Samsung Electronics 7 Years War 2 zajął 18 miejsce. Ironicznie, gry kompozytora Dispela, które odnalazły na końcu, były jego najpopularniejszymi dziełami. Koreańskie gry nie znalazły się w rankingach pochodzących od graczy i niewiele ich znalazło się w pierwszej 20 rankingów sprzedaży. Tymczasem w rankingach sprzedaży Wizardsoft, dystrybutora zagranicznych gier, na pierwszym miejscu znalazły się gry Blizzarda Diablo 2, które sprzedało się pod koniec roku w 1 milionie egzemplarzy, zanim pasowały się StarCraft i FIFA 2001. Krajowy rynek gier pokazał niezmienną moc, powiedział pracownik Wizardsoft. W miarę jak zaczęły pojawiać się inwestycje w krajowe gry na komputery PC, które zostały zignorowane przez krajowych graczy, liczba wypuszczanych gier spadła. 3 do 4 zagranicznych gier stanowią 70% całkowitej sprzedaży gier na komputery PC, co pokazuje brak równowagi. Podsumowując, Dispel został wydany w idealnym momencie, aby zostać zapomnianym w Korei i pozostać totalnie stłamszonym przez największą premierę gatunku. A dla fanów Dispela, którzy grę dostali później, jest to z pewnością największym powodem, dla którego gra została wydana niedokończona. Ponadto, na skutek małej popularności w czasie swojej premiery, Dispel nazywany był Diablo klonem poprzez podobieństwa pomiędzy tą grą a Diablo 2, która wyszła później. Wiemy, że Dispel wyszedł w innych państwach. Opowiem, co ciekawego skrywa każda z lokalizacji. Jest to dość przypadkowe zestawienie państw, które w zasadzie niewiele łączy. Próżno doszukiwać się jakiegoś znaczenia. Niektóre ciężej było znaleźć niż inne ze względu na zlokalizowany tytuł i od takiej wersji zaczniemy. Wersja tajwańska, wydana przez T-Time 15 sierpnia 2001, jak wynika ze strony wydawcy. Tytuł to Boski Wojownik. Ciężki tytuł do odnalezienia, ponieważ taki sam generyczny tytuł ma przynajmniej kilka gier mobilnych. W tym jedna o angielskiej nazwie Lord of Darkness. Jest to drugie wydanie w standardowym dla tamtych czasów i dziś pożądanym przez kolekcjonerów w formacie Big Box. Posiada unikalną szatę graficzną, będącą kolażem oficjalnych grafik, od Yasahena po grafikę z zamkiem. Tradycyjne chińskie tłumaczenie treści gry, ale tylko dialogów i prologu. Pozostała część jest po angielsku, tak samo jak koreańska edycja, czyli napisy w menu po angielsku, interfejs, dźwięki. Z nieznanego powodu brak jednego questa. Rękawicy czakry nie oddamy. Ale w sumie racja, bo po co? Z tyłu opakowania reklamowane są 4 krainy, w tym Daemonlon. Możemy dziś znaleźć stronę www z tapetami w takim samym stylu jak okładki i te grafiki zostały użyte również na płytach CD. Wersja rosyjska wydana w czerwcu 2001 przez Rusobit. Tytuł jest również wariantem, nazywa się Czarnoksiężnik. Wydana tylko na jednej płycie,
i chłopaków z Rosji nie zrozumiem, bo w tym celu usunęli muzykę, pozostawiając tylko intro, ale zmienili ścieżkę dźwiękową w ostry jak żyleta dźwięk wiatru Syberii. Беспрецедентная война богов осталась позади. Rosjanie uczeni na alfabet łaciński zamienili wszystkie litery na cyrylicę, dzięki czemu w dzienniku dodali zgrabne nowe ikonki. Co ciekawe, prawdopodobnie w związku z tym pozostawili w plikach gry ekstraktor, program do wyciągania zaszyfrowanych grafik do plików. Gra otrzymała pełne tłumaczenie, w tym NPC. Привет! Недостаточно маны. Wydana nie dość, że na jednej płycie, to w zwyczajnym opakowaniu jewel case, bez kartonu. Grafiki są również inne, ale w całości pochodzą z reklam gry. W Polsce były one zupełnie nieznane. Udało się również znaleźć reklamy z miesiąca premiery w magazynie Igromania. I w wersji rosyjskiej również obiecane były 4 kontynenty. Wersja hiszpańska została wydana razem z 2 innymi tytułami E2, Doroyan 2 i Mirror War – Seal of Evil. Jedyne zachodnie wydania tych gier. Abstrahując, Doroyan 1 wyszedł w Polsce przetłumaczony jako Icarus – The Sanctuary of Gods. Na płycie jest czarno-biała instrukcja w formacie PDF. Znajduje się dodatkowa zawartość. Zachowane zostały szkice postaci z prologu oraz program monstereditor.exe pozostawiony w plikach. Funkcjonalny program do edycji statystyk potworów w grze. Ponadto w intrze dubbing i tłumaczenia dialogów. Głosy NPC zostały kompletnie wycięte. Wreszcie Polska. W świecie przed dominacją dystrybucji cyfrowej najpopularniejszą metodą zakupu gier było wybranie się do sklepu, ale najbardziej przystępną była metoda zakupu magazynu komputerowego albo growego. Jest rok 2001. Ja jestem w zerówce, zaś w magazynie PC World Computer dostępna jest pełna wersja gry Dispel. Miłym zaskoczeniem był fakt, polska wersja była pierwsza ze wszystkich wydań międzynarodowych, wydana w maju 2001 w jubileuszowym wydaniu PC World Computer. Była ona również najtańsza ze wszystkich wersji. Każdej wersji czegoś brakowało. W polskiej konkretnego opakowania, ale za to instrukcja była, jak na łamy magazynu przystało, w pełni kolorowa i zredagowana. Dodatkowo na stronie internetowej magazynu umieszczono zapowiedzi, zwiastun i dodatkowy prolog. Tego jeszcze w Polsce nie było. Sensacja. Niesamowita. 15 lat PC World Computer. Już w kwietniu. Tylko u nas. Dispel. Jak i wcześniej niepublikowane elementy gry. Slideshow, który jest najlepszym źródłem niektórych obrazów, w tym koreańskiej wersji opakowania i mapy świata. Po oryginalnej premierze było dodatkowe wydanie, zawierające polski patch. Niestety nie wiemy, kto nad nią pracował. Jak wspominałem, ta wersja była najtańsza, przez co była najbardziej popularna i Polska ma największy fanbase. To ta wersja nas stworzyła. I przez to, że była tylko w czasopiśmie, była to tajemnicza gra, która wzięła się znikąd. A dzisiaj Dispel również nie figuruje w żadnej formie dystrybucji online. Jak wspominałem, w pierwszym miesiącu Dispel sprzedał się w Korei w rekordowej ilości 10 000 egzemplarzy. Jak to wypada w porównaniu z Polską? Końcówka lat 90. i wczesne lata 2000 były dla PC World Computer okresem szczytowego nakładu. Średni osiągał ponad 100 000 egzemplarzy, czyli w ciągu jednego miesiąca Dispel sprzedał się 10 razy lepiej w Polsce niż na premierę w Korei. Istnieją dwie graficznie różne wersje Dispela. Różnią się grafikami potworów. Nie wiemy dlaczego, ale istnieją dwie różne wersje. Chodzi o potwory takie jak Król Goblinów, Minotaur, Demon, Barlog, Czerwony Smok. Potwory mają po dwie różne wersje. Minotaur to ten sam model, ale inna postura. Czerwony Smok wygląda bardziej na jedzonego i w niczym nie przypomina gada z okładek. Król Goblinów utracił sporo ze swojego majestatu
i bardziej przypomina Goblina Czempiona. Miesiące po premierze powtarzały się te same reklamy, ale zostały one zastąpione. Już w listopadzie pojawiło się coś zupełnie nowego. Czy rozpoznajecie grafiki z tych reklam? Są one takie same jak tło instalatora polskiej wersji. I tylko tej wersji. Nie będę ukrywał, trafiliśmy wreszcie do najważniejszej części poszukiwań. Skąd oryginalnie o niej wiadomo? Na samym początku poszukiwań na temat Dispela jedną z najprostszych rzeczy było zdanie sobie sprawy, że Dispel jest grą koreańską i w Korei nazywała się inaczej, bo Dispel. I w taki również sposób należało szukać informacji na jej temat. Wyniki w Google przez lata się zmieniały, ale jeden, który pozostał do dziś, to link do bloga kolekcjonera, Anakina. Blog Anakina poświęcony jest dokładnemu robieniu zdjęć i opisu gier, głównie koreańskich wersji, które są własnością autora. Jego blog pojawia się w wynikach wyszukiwania, ponieważ zrobił najbardziej dokładne zdjęcia pierwszego wydania i były one rozpowszechniane dalej na koreańskich stronach. Anakin popełnił 2 blogposty. W pierwszym pokazał papiery z wnętrza pudełka Dispela. Jest to jeden z pierwszych blogpostów na całej stronie. Na pierwszy rzut oka są to 2 różne gry, Dispel i Colosseum od 2. Grafiki postaci wyglądają zupełnie inaczej. Wtrącę, że postaci w Dispelu, te reprezentujące 4 klasy bohatera, nie posiadają one oczu, tylko cień rzucany na twarz jest widoczny, co wygląda ciekawie wizualnie i kontrastuje z drugą grą. Żaden inny element nie powtarza się. Są szkice postaci z intra, przynajmniej wiemy, że to protoplaści klas, mapa z nową lokalizacją, ale należy zauważyć, że Colosseum, poza logiem wydawcy E2, posiada logo Abalon Studio, które nie wydało żadnej innej gry. Wpis 2. Parę miesięcy później i 230 blogpostów później, dokładniejsze zdjęcia, widzimy wreszcie tekst Dispel Multiplay. Opis, próba instalacji, sukces, próba łączenia, porażka. Bardzo szczęśliwie blog był dalej prowadzony, a szczególnie miłym dodatkiem jest to, że autor pomimo upływu lat odpowiadał na komentarze. Ale czym właściwie jest Colosseum? Czy jest to kontynuacja, update, patch, multiplayer? Ale przede wszystkim Lost Media. W lutym 2001 pojawia się reklama. Długo zapowiadany, już tu jest, Dispel Multiplayer, Colosseum. Prześlij kartę rejestracyjną, aby go otrzymać. Wyślemy do Ciebie za darmo. Dystrybucja planowana na styczeń. Przepraszamy, Colosseum nie jest sprzedawane oddzielnie. Usługa wysyłki płyty CD za darmo tylko dla tych, którzy kupili Dispela. Dokładniejsze informacje były dostępne na stronie E2. Beta test dla 50 użytkowników od 19 do 20 stycznia. Kolejnym wynikiem, który zawierał garść informacji, była recenzja Dispel Colosseum ze strony Game Mecha. Pamiętacie Dispela? Dispel Colosseum. Co? Multipatch? To za niespodzianka. Oczywiście nie wszyscy, ale wielu krajowych deweloperów i dystrybutorów opowiedziało graczom wiele kłamstw. Bezwstydna praktyka czekania, aż gracze zapomnią o grze. Na przykład o obiecanych datach premiery i poprawkach błędów. Skuteczność tego prania mózgu graczy jest tak wielka, że gdy ogłaszane są daty premiery na lato, myślimy zaraz o zimie i prychamy na obietnicę o pełnej aktualizacji. Tak więc, gdy wydano Dispel i ogłoszono, wydamy multipatcha, szczerze mówiąc nie miałem aż tak wysokich oczekiwań, ponieważ obietnica firmy produkcyjnej opóźniała się o miesiąc lub 2. Moje niedowierzanie przerodziło się w pewność i pomyślałem, po prostu zatuszują to. Czy Colosseum naprawdę jest łatką? Rozgrywka jest podobna do Diablo, łącznie z użyciem obu przycisków myszy. Myślę, że każdy gracz, który grał w pojedynczą wersję Dispel, zastanawiał się, w jakiej formie zaimplementowany byłby tryb online. Czy zdecydują się na powtórzenie Diablo 2? Czy stworzą nowe pola i nowe misje dla wielu graczy? Ekipa produkcyjna Dispel odważnie wybrała to drugie. Specjalnie dla trybu wieloosobowego stworzono nowe pola i nowe lochy. W nowym module dodano 3 rodzaje potworów, w tym jaszczuroludzie, cyklop i widmo, a także 3 rodzaje magii, w tym infrawizję, wietrzną zbroję i koncentrację. Jedynym środkiem transportu było chodzenie. Ponieważ dotychczas marnowało to wiele czasu, dodano funkcję szybszego chodzenia, dzięki czemu można było poruszać się po mapie w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku Battle.net Diablo, możesz cieszyć się grą za darmo z innymi użytkownikami, dzięki czemu poczujesz się bardziej, jakbyś grał w dodatek
niż w łatkę. Żyć czy umrzeć? Oto jest pytanie. Aby zainstalować Colosseum, należy najpierw zainstalować na dysku twardym oryginalną wersję Dispela. Jeśli zainstalujesz łatkę w czasie, gdy zainstalowany jest Dispel, to automatycznie znajdzie on ścieżkę, w której jest zainstalowany Dispel i zostanie wartość nadpisana. Następnie tworzona jest osobna ikona o nazwie Dispel Multi. Po połączeniu się z wieloserwerową siecią E2net należy utworzyć login i hasło. Podobnie jak poprzednia gra, Colosseum również korzysta z systemu kreacji, który musisz stworzyć własnego bohatera, aby rozpocząć grę. Metoda jest taka sama jak w przypadku Dispel. Z różnicą, że o ile w Dispelu ważne było rozwiązywanie misji lub jaskiń na dużej wyspie, to mapy i lochy Colosseum są proste i przejrzyste. W wiosce, w miejscu startu przebywają handlarze sprzedający broń i przedmioty, a tuż obok wioski znajduje się wejście do lochu. Obecnie wydano w sumie 5 map, zaś każda mapa posiada jedną wioskę, jedno wejście do lochów. Loch składa się z kilku pięter, a potwory na każdym piętrze atakują w każdej chwili, aby odebrać bohaterowi życie. Ostatnie piętro jest strzeżone przez potwora na poziomie bossa. Tak czy inaczej, w Colosseum jest tylko jedno zadanie. Zabij potwory w lochach. Może to się wydawać niezwykle prostą historią, ale w rzeczywistości tak nie jest. Siła ataku potworów jest tak duża, a nasze postacie są tak słabe, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że potwory nas skrzywdzą, niż je pokonamy. Możesz nawet umrzeć od jednego ciosu zadawanego przez wrogiego potwora. W Diablo 2 udajesz się do lochów, aby znaleźć przedmioty, ale w Dispelu najważniejsze jest przetrwanie. Praca zespołowa to jedyny sposób na przetrwanie. Jak wspomniano wcześniej, Colosseum może pochwalić się poziomem trudności, którego nie da się rozwiązać samodzielnie. Jeśli grasz w tę grę po raz pierwszy, zginiesz kilka razy. Jeśli jednak grasz z kilkoma innymi graczami, stopniowo będziesz mógł poczuć urok Colosseum. Jeśli w Colosseum, podobnie jak w innych grach wieloosobowych, szarżujesz na samego potwora, ponieważ jest on silny, natychmiast poczujesz zmianę ekranu. W związku z tym Colosseum kładzie nacisk na grę zespołową, a nie samotne doskonalenie swoich umiejętności. Ale Colosseum. Przynajmniej godne pochwały jest to, że obietnica wydania multipatcha została dotrzymana, mimo że było to już późno. Colosseum to gra, która pod względem kompletności pozostawia wiele do życzenia, podobnie jak w poprzedniej części. Z wrogami trzeba się rozprawić w mrocznej atmosferze, a zachowanie postaci sprawia wrażenie nieco monotonnego. Bardzo brakuje sztucznej inteligencji. Jeśli zostaniesz złapany na drodze nawet na chwilę, staniesz w miejscu i nie ruszysz się. Będzie to fatalne w skutkach. Te niedociągnięcia powodują dużą frustrację podczas gry. Mimo to uważam, że Colosseum to gra, którą warto się powoli delektować, ponieważ jest to darmowa gra dla istniejących użytkowników Dispela. Ale podsumowując, gry nie da się zainstalować. E2net i dedykowane serwery nie istnieją, ponieważ nie ma śladu obecnie nawet po E2. Była ona darmowa, więc nie dało się jej nigdy kupić. Nie ma postów na jej temat. W szczególności po wielu poszukiwaniach nie da się odnaleźć obrazu płyty w koreańskim internecie. Nadzieja przepadła. Pozostały nam tylko malutkie screeny, po których możemy się domyślać, o co chodziło. Czy na płycie znajdziemy więcej utworów kompozytora? Jedyną szansą jest odnalezienie czegoś w Korei. Kolejną z wielkich tajemnic Dispela jest los jego twórców. Dotarliśmy w końcu do ich korzeni, odkrywając, że pochodzą z Korei. Już wcześniej znaliśmy Dispela, dowiedzieliśmy się kluczowych informacji o Colosseum, ale pomimo magazynów, pełnych reportaży, dalsze losy twórców wciąż pozostają owiane mgłą tajemnicy. 8 grudnia 2000. Na stronie Abalonu zapowiedziany został kolejny projekt po Colosseum. Narodziny postaci Abalonu. Imię Mungi. Klasyfikacja konik polny. Proszę spodziewać się wielu aktywności w przyszłości. 9 grudnia 2000. Wstępny tytuł w fazie opracowywania. Dodatkowo Dispel i Mungi w lepszej rozdzielczości pojawili się w reklamach KGCA, organizacji rządowej mającej na celu wspieranie lokalnych twórców gier. I są to ostatnie z newsów wychodzących z Abalonu. Fani, którzy szukali informacji, doszli do następujących wniosków. Abalon zakończył działalność na Dispelu. E2 Soft zostało zamknięte. Twórcy nigdy nie zostali zidentyfikowani, a ich dalsze losy pozostają nieznane. Ten rozdział ma na celu udokumentowanie losów dewelopera Abalonu, wydawcy E2 Soft oraz założyciela Abalonu, osoby odpowiedzialnej za to całe zamieszanie, Artura Parka, a właściwie Park Chang-sika.
Znajdujemy się dzisiaj pod siedzibą, gdzie istniał kiedyś Abalon. Abalon Studios, Abalon Entertainment i jest to, było to na 7. piętrze tego budynku, Hanja Building i obecnie jest to beauty salon, salon kosmetyczny i nie widać śladu po istnieniu tej firmy, ale myślę, że logo firmy, które widnieje w menu głównym Dispela, właśnie pokazuje tą okolicę, ponieważ mamy kościół, żarcie i inny budynek. Ponadto 2 poziomy poniżej tej firmy znajduje się siedziba główna magazynu, który publikował informacje na temat gier z tego okresu. Jest to Gameka i dzisiaj jest to główne źródło wiedzy o koreańskich grach z tamtego okresu. W związku z niedawną aktywną współpracą i przyciąganiem inwestycji pomiędzy dystrybutorami gier a twórcami, E2 Soft ogłosił 7 stycznia 2000, iż nabył i połączył się z deweloperem Abalon Entertainment, kierowanym przez CEO Park Chang-sika. Fuzja ta została dokonana poprzez przejęcie przez E2 Soft całej organizacji sprzętu Abalon kosztem ponad $1 miliona amerykańskich w roku 2000. Abalon po przejęciu zmienił nazwę na Abalon Studio i przejął kontrolę nad zespołem programistów, zachowując jednocześnie swoją markę. Dyrektor E2 wyraził swoją radość z powodu fuzji. Dzięki przejęciu technologia E2 Soft może zostać wzniesiona na wyższy poziom. Dyrektor Abalon, Park Chang-sik, również nie krył zadowolenia. Jestem usatysfakcjonowany, że mogę teraz skupić się na tworzeniu gier w bardziej stabilnym środowisku, włączając w to rozpoczęcie planowanej przeze mnie produkcji gier online. Abalon, znany z niedawno wydanej gry RPG Dispel, wprowadza obecnie poprawki na serwerze bitewnym, co pokazuje ich zaangażowanie i profesjonalizm w rozwijaniu gier. Oznacza to, że los firmy nie jest taki, że została zamknięta, natomiast stała się częścią większej grupy i z czasem jej marka straciła na znaczeniu. Słowo o samym E2. Spółka została założona we wrześniu 1998 roku w celu stworzenia nowych linii dystrybucji. E2 Soft był pionierem nowej linii dystrybucji gier zwanej księgarniami. Ponadto na ich stronie opisują się w następujący sposób. To sami tworzymy zabawne i kreatywne gry, a Gameka, największy portal z grami w Korei, zawiera wszystkie informacje związane z grami. Obszar biznesowy E2 Soft, tworzenie gier, serwis internetowy Gameka, dystrybucja gier. Tworzenie gier E2 Soft za pośrednictwem Abalon Studio stara się tworzyć zabawne i kreatywne gry, jednocześnie opracowując pierwsze w Korei wygodne środowisko do wielu gier, które jest obsługiwane przez E2Net. E2 zaczęło swoją historię jako deweloper przy użyciu wczesnej formy kampanii crowdfundingowej. Firma E2 Soft ogłosiła 17 stycznia, że zaprasza inwestorów do zaangażowania się w rozwój swojej nowej gry online Veritas. To pierwszy przypadek, gdy inwestorzy ogólnie mają możliwość inwestowania w konkretny fundusz gier. Fundusz gier polega na tym, że inwestorzy wkładają część kosztów produkcji na etapie tworzenia gry, a zyski są potem dzielone proporcjonalnie do ich inwestycji po udostępnieniu gry za opłatą. Veritas to gra internetowa skoncentrowana na średniowiecznym Rzymie, a E2 Soft planuje uruchomić usługę beta w grudniu bieżącego roku. Gra o nazwie Veritas nie powstała, nie widać jej nawet na stronie E2, więc myślę, że może to mieć związek z tym, jaki sukces odniosła ta kampania. Niestety nie posiadamy takich informacji, ale za to prędko pojawiła się informacja na temat innej gry V Online. Bastion Online. Ostatnie zmianki na stronie E2 Soft koncentrują się na nowym projekcie studia, grze Bastion. W tym linków do recenzji bety Bastion, które chyba wzbudziły duże zainteresowanie, bo jest to naprawdę obszerny opis. Ale od początku. Czym jest Bastion? W pełni trójwymiarowa gra MMORPG, nad którą pracuje E2 Soft, obiecuje przenieść graczy na nieznane, rozległe obszary. Tytuł gry, oznaczający ludzi żyjących na rozległym lądzie, oddaje istotę tego epickiego projektu. Główny kontynent, Alius, znajduje się po drugiej stronie rzeczywistego świata, a gracze mogą eksplorować jego tajemnice i wyzwania w wieloosobowym trybie online. Twórca z E2 skomentował:
Planujemy przetestować różne elementy, które nie zostały pokazane w pierwszym oraz drugim teście. Skoncentrujemy się również na stabilności serwera. W nadchodzącym, trzecim zamkniętym teście zostaną dodane 3 nowe pola, 1 wioska i 6 kolejnych potworów. Intro gry. Teraz czeka na Ciebie tylko chaos. Wojownicy Bastiana, którzy stają się legendami na kontynencie Alias. W czasie, gdy świat Alias odradzał się i ustanawiał porządek jako nowy świat, Melita, którą opuścili ludzie, zmierzała w stronę katastrofy. Bóg Stwórca oraz inni bogowie, którzy poszli za Bogiem Stwórców, odeszli. Tylko Qualian, Bóg Miłości, pozostał w Meltii, aby utrzymać świat. Jednak świata nie da się chronić samą niezdyscyplinowaną miłością. Zmienia się on w Boga Szaleństwa. Z powodu szaleństwa Qualian, porządek Meltii, stopniowo się rozpada. Qualian stopniowo traci swoją dawną życzliwość, staje się niestabilny, a ludzie również sympatyzują z szaleństwem Boga Qualian. Tracą rozsądek. Ludzie uwalniają ukryte w ich mocy i stopniowo przekształcają się w istoty znane mgłą. W ten sposób Meltia staje się światem pełnym chaosu. Gra została oficjalnie wydana. Pomimo dalszej pracy nad tytułem, strona internetowa Edwasoft zawiesiła działalność, będąc powodem do spekulacji nad upadłością samej firmy. Jednak ta pozostała wydawcą i dystrybutorem gier. Jest rok 2002. Był on szczególnie obfitujący w wiadomości dotyczące gier online. Od informacji o zamkniętych betach Lineage 2 po wiadomości o Ragnarok Online. Nie jest przesadne stwierdzenie, że w tym roku rozpoczął się rozkwit gier online. Jeśli przejrzysz informacje i komentarze z różnych stron internetowych z tego czasu, na których krążyły historie o Bastianie, od razu zobaczysz, który aspekt gry obserwowało się z największym zainteresowaniem. Charakterystyka i metody szkolenia każdej postaci. Obecnie w Bastianie istnieją 3 klasy: wojownik, łowca i mag. Mówi się, że w przyszłości zostaną dodane również inne rasy niż ludzie. Wojownicy polegają na dużej sile i wytrzymałości. Na początku otrzymasz broń, sztylet, ale możesz trochę zaoszczędzić i ulepszyć spośród broni sprzedawanej w sklepie z bronią i od tego momentu rozwijać odpowiednią umiejętność. Łucznicy. Łowcy to postacie posługujące się łukami, rapierami i bronią w rodzaju pazurów. Łucznicy rodzą się z wysokimi punktami zwinności. Obecnie łowcy grający w Bastiana najbardziej preferują łuk. Po pierwsze, ponieważ jest to atak dalekiego zasięgu. Może zatuszować niewystarczającą wytrzymałość. A może to wynikać z tego, że umiejętność łuku jest bardziej efektowna niż inne. Magowie to ludzie, którzy rezygnują z siły fizycznej i rywalizują siłą mentalną. Innymi słowy, powinieneś skupić się na zwiększeniu obrażeń magicznych, a nie fizycznych. Magia dzieli się głównie na ognia, lodu, błyskawic i nieatrybutową. Magia ognia jest magią zorientowaną na atak. Magia błyskawicy, obok magii ognia, jest główną siłą ataku maga. Magia błyskawicy ma lepszą siłę ataku niż magia ognia, ale ma tę wadę, dużą różnicę w wartości trafienia. Magia lodu jest zarówno magią ataku, jak i zmiany statusu. Innymi słowy, gdy potwór bez odporności na magię lodu zostanie zaatakowany przez nią, wykaże nieprawidłowości w statusie, tak jak spowolnienie prędkości ataku. Wreszcie magia nieatrybutowa. To magia pomocnicza, taka jak leczenie, która jest niezbędna w grze drużynowej, ale również bardzo ważna w czasie gry solo. Głównymi punktami statystyk maga są mądrość i zwinność. Mądrość odgrywa rolę w zwiększaniu ilości MP, ponieważ punkty magii są bardzo ważne dla magów. Opinie o Bastianie. Bastian pozostawia trochę żalu. Po pierwsze, bardzo czułem, że wspomniana wcześniej funkcja Warp była pilnie potrzebna, ponieważ mapa jest duża, bieganie w jedną i drugą stronę jest bardzo niewygodne i wydaje się stanowić przeszkodę w szybkim postępie w grze. Po drugie, mówi się, że system polepszania broni zostanie dodany podczas otwartych testów beta.
Bastion Online wyprodukowana i dystrybuowana przez firmę Edwasoft, która weszła w otwartą wersję beta w grudniu 2002, po oficjalnym starcie serwisu w listopadzie 2003 i bezpłatną usługą w kwietniu 2004 zostało zastąpione przez Idem's Legacy. Na stronie Edwasoft widniał banner, po którego wciśnięciu użytkownik został przeniesiony na stronę wydawnictwa Gamemeka. Wydawnictwo drukowało zarówno PC PowerZine, jak i NetPower. Na samym dole strony z okresu Edwasoft napisane jest: strona jest własnością właśnie tej firmy. Więc, jeśli ciekawi Was, dlaczego Dispel był dokładnie opisywany w każdym miesiącu powstawania, w każdym numerze od zapowiedzi do premiery i jego reklama oraz całej gamy wydawnictwa, plus reklamy darmowego dodatku do gry, który był nie do kupienia, oraz dlaczego deweloper, wydawca i wydawnictwo mieściły się w jednym budynku, jeśli Was to ciekawi, to odpowiedź jest następująca. Wszystkie były częścią spółki Zeu Media. Oznacza to, że los firmy nie jest taki, że została zamknięta, jedynie stała się ona częścią większej grupy i sama jej marka straciła na znaczeniu. Po rozpoczęciu otwartej wersji beta Idem Legacy w lutym 2005, wkrótce Bastion Online zakończył swoją działalność, co wprowadziła nowa gra. Nowy system o nazwie Holon pozwala jednemu użytkownikowi kontrolować i rozwijać dwie postaci jednocześnie. Obie gry, Idem i Bastion, mają podobny świat, ale systemy znacznie się zmieniły, więc dotychczasowi użytkownicy nie byli w stanie się dostosować. Ponieważ nie udało się przyciągnąć nowych graczy, to Idem Legacy również zakończył swoją usługę w grudniu 2006. Na stronie Legacy of Idem widnieje adres twórcy. Jest on taki sam jak Abalon 2. Jest to jedna z nielicznych informacji na temat twórców. Styczeń 2008 roku. Pewna firma wyraziła ambicje wprowadzenia dzieł dla osób w średnim wieku od 30 do 40 lat na rynek gier, który jest ukierunkowany zwykle dla młodszych ludzi w wieku kilkunastu i 20 lat. Mówi Grace, dyrektor generalny Park Chang-sik, który obsługuje Bastion Returns. Ponieważ faktyczna populacja graczy koncentruje się wśród nastolatków i młodych dorosłych, ich pomysły mogą być lekkomyślne. Biorąc jednak pod uwagę, że na krajowym rynku internetowym większość tytułów generujących stabilną sprzedaż bez dużej liczby jednoczesnych użytkowników jest uwielbiana przez użytkowników w średnim wieku o dużej sile nabywczej, to można uznać, że ich pomysł idealnie trafił w niszę. Grace zostało założone w roku 2005 i choć firma ma stosunkowo krótką historię, to jej wszyscy założyciele są weteranami branży, którzy przekroczyli 30. Już na początku postawili sobie za cel stworzenia gier, które przyniosą radość użytkownikom w ich wieku. Decyzja ta wynika z przekonania, że istnieje niedosyt wśród graczy w ich przedziale wiekowym, którzy dotychczas nie byli w pełni usatysfakcjonowani przez rynek gier. Pierwszym projektem, który firma zaprezentowała, był Bastion, wydany po raz pierwszy w 2002 roku. Decyzja o wznowieniu starszych dzieł mogłaby być uznana za ryzykowną, ale dla Grace był to raczej powrót do sprawdzonego rozwiązania, które cieszyło się popularnością grupy docelowej. Rola dyrektora generalnego Grace, Park Chang-sika, jako pierwotnego twórcy Bastiona odegrała kluczową rolę. Mimo jego tymczasowego odejścia z branży gier po stworzeniu Bastiona w 2002 roku, jego przywiązanie do projektu było nieodparte i strategia okazała się trafna, przynosząc nie tylko stabilne przychody i liczbę użytkowników, ale również otwierając drogę do międzynarodowej ekspansji poprzez umowę wydawniczą z T3 Entertainment pod koniec ubiegłego roku. Park Chang-sik, dyrektor generalny Grace, ma korzenie jako programista w E2. To właśnie Bastion został wybrany jako pierwszy produkt po uzyskaniu licencji w czerwcu 2006 roku. Po wielu pracach nad odnowieniem we wrześniu ubiegłego roku rozpoczęły się otwarte beta testy pod nazwą Bastion Returns. Styl, genezy świata Dispela, siedziba kultowego Abalon Studio powróciły w niespodziewany sposób. Bastion, projekt ożywiony, duchem twórcy Dispela. Historia pokazuje, że Bastion był nie tylko kontynuacją działania Abalonu i E2, ale również miejscem, gdzie porzucone pomysły i koncepcje ożyły na nowo. Abalon stał się częścią E2 Soft, a deweloper E2 Soft to był po prostu Abalon. Bastion Returns wprowadził nowy, wieloskalowy system PvP o nazwie Red Battlefield.
Ten system nie tylko integruje istniejące mechanizmy, ale również eksperymentuje z nowymi rozwiązaniami, a stworzyć dynamiczną, ekscytującą rozgrywkę. Grace podpisała umowę z Red Bana, tajwańską firmą, umowę na komercjalizację ich internetowej gry Bastion Returns na rynkach Tajwanu i Hongkongu, począwszy od 1 lipca, pod nazwą Hong Asal, Hong Anshal. Usługa Bastion Returns osiągnęła ponad 2000 jednoczesnych użytkowników podczas zamkniętych testów beta. Otwarta beta zbywa coraz większą popularność. Dodatkowo, firma prowadzi intensywny marketing za pomocą telewizji oraz czasopism o grach, przygotowując się do uruchomienia pełnej usługi komercyjnej. Red Online， 你可以杀人，也可能被杀。 Podczas gdy nazwa usługi nadal się zmieniała, Bastion Returns został przemianowany na Red War Mania, nawiązując do dobrze przyjętego systemu PvP Red Battlefield. I usługa została uruchomiona przez wydawcę Item Mania. Firma Item Mania głosiła, że niedawno podpisała umowę z Grace. Red War jest rozszerzoną wersją Bastion Returns i która jest obsługiwana przez Grace. Grafika została ulepszona w porównaniu do istniejącej gry oraz dodano nowe systemy i zawartość. Po otwartej wersji beta Red War oficjalna usługa planowana jest na koniec tego roku, 2008. Park Chang-sik, dyrektor generalny Grace, powiedział: Red War to gra, którą każdy może z łatwością grać dzięki prostemu sterowaniu, a pracowaliśmy ją skupiając się na dostosowaniu umiejętności, kompatybilności i równowadze, aby zmaksymalizować charakterystykę postaci. Dyrektor generalny IT Mania wyraził swoje przemyślenia mówiąc: dzięki usłudze Red War spodziewamy się efektu synergii łączącego technologię Grace i usługi IT Mania. Historia Bastion Online dobiega końca z zakończeniem usługi Red War Mania. Według bloga gracza, który dokumentował wszystkie odsłony, Red War Mania to rozczarowująca gra, która sprawia, że zastanawiasz się, jakby to było, gdy po prostu kontynuowano starego Bastion i dodano systemy sequela jako aktualizację. Takie jak informacje pozyskiwaliśmy ze strony Legacy of Eden, podobnie jest w przypadku gry Grace. Na stronie Bastion Returns podano numer będący odpowiednikiem KRS-u. Po wpisaniu go do bazy danych możemy uzyskać ostateczne informacje na temat przedsiębiorstwa. Grace zostało zamknięte 30 września 2010 roku, ponad dekadę po wypuszczeniu na świat Dispela. Red War Mania zakończyło swą usługę pod koniec roku 2012, kiedy została wyłączona przez dystrybutora. Kończąc trwający 10 lat okres, kiedy pokrewne gry były tworzone, wspierane, otwierane i zamykane, pozostając zupełnie poza naszym zasięgiem. Zeu Media, Game Mecha istnieją do dziś, w tym samym budynku, w którym niegdyś mieściły się również Abalon i Edvasoft. Dispel został zapowiedziany na łamach magazynu PC Power Zine, należącego do magazynu Gameka, właśnie w tym budynku za nami. Ta firma należała do spółki Zeu Media. Do tej samej spółki należało Edvasoft. Dowiedzieliśmy się w międzyczasie, że Edvasoft zakupił Abalon, czyli wszystkie 4 firmy znajdowały się w tym budynku. W tej chwili nie istnieje Abalon, nie istnieje E2, ale pozostałe 2 spółki nadal się mieszczą w tym budynku. Więc mam nadzieję, że odpowiedź na te pytania, na które nie znalazłem jeszcze odpowiedzi, może uda mi się dowiedzieć właśnie tutaj. Po pierwsze, pytania do Game Meki. Skąd mieli screeny, które załączyli na łamach magazynu? Ponieważ nie udało nam się jeszcze odnaleźć nigdy screena z cutscenką z białym smokiem. Po drugie, na ich stronie znajduje się link do trailera. Nie wiemy, jaka jest jego zawartość, nie wiemy, czy to jest ten sam trailer, który byłby na płycie. Kolejne pytanie, czy jest jakikolwiek kontakt do twórcy gry? Ostatnie pytanie, czy wiedzą cokolwiek, dlaczego Koreańczycy chcieli zabić papieża? 네, 5층에. 네.
Let's go. So this is Cell Media, and this is Kamek. Okay. Let's go. This is where this spell was made. No, just floor, just floor. 이게 그러면 직원들이 뭐라고 했니? 투데이즈 홈워크. 그러면 인원도 오케이? 인터뷰를 감사합니다. Wiele elementów Dispelu wydają się nie mieć większego sensu, lecz po zagłębieniu się w każdy dziwny aspekt gry jest on możliwy do rozszyfrowania. Główną misją, niezależnie od charakteru postaci, jest pokonanie papieża Piacha. Nie jest to zaskakujące dla fanów gier RPG, dla tych mordowanie bóstw jest codziennością. Jest to dziwne z punktu widzenia Polaka. Dispel wyszedł w Polsce w roku 2001, w 23 roku pontyfikatu Jana Pawła II. Dlaczego w grze, której akcja odbywa się w średniowiecznej krainie, papież jest głównym zbrodniarzem? Co Koreańczycy z Abalonu mieli na myśli? Pracownicy Abalonu wywodzili się bezpośrednio ze środowiska akademickiego. Wiemy nawet, że szef był wykładowcą w Instytucie LG. Mam podejrzenia, że twórcy byli inspirowani do stworzenia fabuły gry dotyczącej religii właśnie ze względu na jakie wydarzenia miały miejsce w Korei w latach 90. Od samego początku, czyli prologu o wojnie bogów, religia jest tłem historii, zaś starcie z papieżem jest ostatecznym testem naszych umiejętności. Na tym opiera się cała główna linia fabularna, ale poza nią te elementy są rzadko przywoływane, przykładowo w sidequestie typu Święta Zbroja. Poszlaki możemy poznać ze stron magazynu kronikującego development Dispela. Wspomnieliśmy już o zmianie fabuły z typowego fantasy o żywiołach na ten o religii z prologu. Ale by poznać powody, dla których twórcy mogli mieć oponujące religii poglądy, musimy przeegzaminować zmiany zachodzące w Korei, by zrozumieć, o co chodzi z całą otoczką religijną gry. Zacznijmy od tego, jakie religie występowały w historii Korei. W okresie okupacji japońskiej, aneksji Półwyspu Koreańskiego przez Japonię, towarzyszyły kampanie przeciwko rdzennym koreańskim tradycjom. Japończycy utożsamiali sekularyzację z nowoczesnością. Prowadzili intensywne działania przeciwko koreańskiemu szamanizmowi. Pomimo faktu, że ta religia miała najwięcej podobieństw do japońskiego szintoizmu. W roku 1950 wybuchła wojna, co doprowadziło do podziału kraju na dwie strefy wpływów, w wyniku której dwa regiony oddzieliły się od siebie na stałe. Rząd południowy nadał edukacji bardzo wysoki priorytet, dążąc do stworzenia dobrze wykształconej ludności zdolnej do produktywnego wkładu w gospodarkę. W latach 70. południowo-koreański prezydent Park Chung-hee zapoczątkował nowy ruch społeczny, masową mobilizację mającą na celu przekształcenie społeczeństwa wiejskiego zarówno pod względem poglądów, jak i ducha. Pod sztandarem takiej reformy rozpoczął się formalny ruch na rzecz obalenia przesądów. Przy oficjalnej zachęcie policja i lokalni przywódcy tłumili stare rytuały i lokalne kulty. Wiejskie kapliczki oblewali benzyną i podpalali. Niszczono święte gaje, przydrożne totemy i kopce.
napadano na świątynie, a aresztowano szamanów. Współcześni komentatorzy krytykują ten ruch za zniszczenie rdzennej tradycji religijnej i doprowadzenie do stanu, w którym wierząca część populacji Korei Południowej przyjęła jedyną słuszną religię – chrześcijańską. W późnych latach 80. trwał terror spowodowany kontrolą populacji przez aparat państwowy pod rządami dyktatury wojskowej. W reakcji studenci organizowali protesty i tworzyli stowarzyszenia demokratyczne. Jednym z popularnych typów grup były stowarzyszenia religijne bazujące na chrześcijaństwie i katolicyzmie. Jedną z takich organizacji było Providence albo JMS, Jesus Morning Star. Jego głową był Jong Myon-sok, również JMS. Jak myślicie, do czego to zmierza? Było to popularne stowarzyszenie wśród studentów, będące bardziej otwarte na zachodnie trendy i mniej konserwatywne zachowania. Jego twórca ogłaszał się drugim nadejściem Chrystusa i Mesjaszem, co za tym idzie, miały miejsce doniesienia o tym, że leczył ludzi. Ale jak leczył? Miał bardzo specyficzną metodę leczenia. Widzicie, jeśli on był Mesjaszem, to jego podwładni, szczególnie podwładne, stawały się pannami młodymi Boga. Skandal seksualny w JMS wzbudził szerokie zainteresowanie opinii publicznej po programie wyemitowanym w marcu 1999 roku. Co to ma wspólnego z Dispelem? Kult był publicznie krytykowany po ujawnieniu jego działalności w drugiej połowie lat 90., co przypada na okres deweloperski Dispela. Zapowiedź Dispela wraz z opisem fabuły o królestwie Bima i medalach żywiołów odbyła się w lutym 1999, zaś program The Unanswered emitowany był w marcu tego roku. Kolejny opis fabuły powstał dopiero we wrześniu 1999 roku i zawierał już fabułę dotyczącą papieża. Nie ma jednoznacznego dowodu na to, że JMS to piach, ale jest to bardzo możliwe, że twórcy z Avalonu znaleźli czarny charakter swojej historii w tym okresie. Jest parę elementów, które mogą mieć związek między dwoma postaciami. Jedną z jego cech była cnotliwość. Podobno JMS nie trzymał za rękę nigdy kobiety. Ale zostało powiedziane, że wcześniejszy papież miał córkę, a organizacja ludzi, którzy odeszli od piacha, nazywa się Czysta Cnota. No dobrze, ale po co nazywać się czystą, skoro jest się cnotą? W Korei osoby, które opuszczały kult, porywał i przetrzymywał, m.in. w swojej siedzibie w górach. Dokonywał aktów przemocy, torturował. 사탄이 들렸다 라면서 강제로 봉고차에 태웠습니다. 그렇게 월명동이라는 교주의 생각까지 끌려갔습니다. Ludziom kazał odcinać się od rodziny i trzymał ich przy sobie, co w grze tak naprawdę jest jedynym zbrodniczym działaniem piacha, które widzimy. Góra była świątynią JMS-a. W Dispelu góra jest dosłownie ołtarzem piacha. JMS twierdził, że w jego ciele spoczywa duch Pana, albo że jest on Mesjaszem. Piach jest reinkarnacją Pana Zniszczenia, Harrasa. W marcu 1999 roku, kiedy to został publicznie ukrzyżowany, po tym gdy cała sprawa wyszła na jaw, uciekł z Korei. W następstwie oskarżenia skierowano przeciwko niemu przez południowo-koreańską policję. O molestowanie, oszustwa i defraudację JMS uciekł z kraju w 1999 roku, po czym zbiegł do innych państw Azji, m.in. na Tajwan. W roku 2001 na jaw wyszły fakty dotyczące czynów, których dopuszczał się za granicą. Tajwański Next Weekly ogłosił, że przywódca sekty uwiódł setki dziewcząt z Narodowego Uniwersytetu Tajwanu. Następnie żył jako zbieg, zanim został aresztowany przez policję w Hongkongu w maju 2007 roku. W kwietniu 2009 roku JMS został skazany przez Sąd Najwyższy Korei za 4 przypadki gwałtu i skazany na 10 lat więzienia. Papież, wcielenie szatana, to taki oksymoron. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak ważne były wydarzenia na uniwersytetach w Seulu w latach 80.,
oraz uwzględnimy pochodzenie deweloperów i zmianę zachodzącą pomiędzy oryginalną fabułą gry a tą dotyczącą papieża, która miała miejsce po ujawnieniu opinii publicznej informacji na temat JMS, że nie mogę się oprzeć przekonaniu, że zbieżność jest nieprzypadkowa. W moich poszukiwaniach przydatne okazały się nie tylko oficjalne źródła, takie jak magazyny i strony wydawcy, ale społeczność blogerów koreańskich. Ale jeśli szukać innych źródeł, to brakuje przykładowo stron fanowskich. Na specjalnym, honorowym miejscu, jako źródło informacji dla polskich fanów Dispela, znajduje się strona dispel.rpg.prv.pl, stworzona przez Serdela. Dzisiaj jest archiwizowana albo dostępna jako kopia na GitHubie. Zawierała ona informacje z poradami dotyczącymi przejścia gry, archiwum wszystkich polskich patchów i to właśnie dzięki nim udało mi się całą grę ukończyć. Garść dodatkowych informacji takich jak mapy, animowane gify, oficjalna recenzja z PC World Computer czy edytor save'ów do polskiej wersji gry, a nawet forum. Została zamknięta w połowie lat 2000, a dyskusje przeniosły się na inne fora. Okazało się, że nie tylko ja gorączkowo szukałem dalszych informacji na temat gry. Kolega z Discorda ma wiele zasług, takich jak znalezienie listy cheatów i komend z kodu gry, plik dispel 1.45, czyli poprawki pliku exe, implementacja NoCD oraz podgłaśniania za pomocą przecinka i kropki, odnalezienie odpowiednich wraperów, czyli skryptów do uruchamiania elementów na współczesnych komputerach, jak muzyki, bez płyty czy wideo, oraz gra w trybie okienkowym, ale również tłumaczenie programu do edycji potworów Monster Database z hiszpańskiej wersji oraz odnalezienie wielu linków użytych jako źródła. Dzięki! A będąc w temacie źródeł, w pewnym momencie, jak zbieraliśmy informacje na temat Dispela, pojawił się nowy ważny artykuł na portalu Cutting Room Floor. Artykuł poświęcony plikom Dispela, które zostały w grze, ale pozostały nieużyte. Czy Dispel ma krowi level? Nie, ale krowy, elementy otoczenia, element interfejsu, komendy itd. Po odkryciu artykułu bardzo chciałem skontaktować się z autorem, dlatego postanowiłem dołączyć do The Cutting Room Floor, aby zbadać sprawę od środka. Wtedy okazało się, że elementem rejestracji było użycie Discorda i udało mi się odnaleźć autora. Ten zaś był w trakcie pisania dokumentacji swojego projektu wyciągania grafik z Dispela. Napisał on program Dispel Tools, który pozwala przeglądać mapy, zaciągać pliki grafik do użytkowych formatów. W celu dalszego dzielenia się informacjami założyłem najpierw Reddita, aby zwiększyć międzynarodową obecność Dispela w internecie. Skoro z Majstertynkiem i Papajem używaliśmy Discorda, to naturalną koleją rzeczy było założenie naszego własnego. Uwaga na prawdziwy spoiler dla ludzi, którzy lubią nadal pograć w Dispela, bo po poznaniu kolejnych 2 błędów możecie chcieć je zawsze używać. Więc oglądacie na własną odpowiedzialność. Na YouTubie kanał Jewgieni Ogorodnikow opublikował w 2019 speedrun, używając glitcha pozwalającego na używanie jakiegokolwiek ekwipunku przy użyciu sklepu z bronią, ustanawiając rekord w kategorii Any% Use Glitch, tworząc stronę Dispela na speedrun.com. Ale prawdziwy game-breaking glitch poznaliśmy dzięki koreańskiemu streamerowi. Szczególnym elementem Dispela jest modyfikacja broni. Istnieje metoda na oszukanie gry i uzyskanie nieosiągalnych poziomów atrybutów. Znałem ten błąd. Kiedy byłem młodszy, udało mi się również go wywołać, ale po kolejnym załadowaniu gry efekt znika. Nie byłem w stanie dojść, który element pozwolił mi na zmianę wartości ekwipunku. Ale teraz już wiemy. Udało się to łamu. Który na szczęście nagrywał całe zdarzenie. Przechodził on grę normalnie, wielokrotnie żmudnie polepszał swój ekwipunek. Aż do momentu, kiedy po sprzedaniu elementu, który znajdował się w gnieździe ulepszenia broni, sprzedał się jego duplikat z ekwipunku. W tym momencie wszystkie wartości się wykrzaczają i utrzymujemy wartości w tysiącach ujemnych ulepszeń.
Dodatkowo te wartości można modyfikować, chodząc i pozwalając na wybranie bardziej odpowiadających nam zmiennych. Właśnie dzięki tym niedociągnięciom i wcześniej wspomnianym tajemnicom gry ma ona dla mnie legendarny status. Taki jak dla wielu Pokémon Red, Blue, Yellow. Obie serie dają wolność graczom, w jaki sposób ukończyć grę. Ale ostatnia tajemnica Dispela, która nas tutaj doprowadziła i wymaga rozwiązania, jest o wiele trudniejsza do zdobycia niż oryginalny Mew. Pamiętacie Koloseum? Poza papieżem, niedociągnięciami, exploitami, najbardziej intrygująca część tej historii. Dzięki recenzji wiemy, co się w niej znajduje. Dzięki blogom wiemy, że rzeczywiście istniała. Pozostało tylko samemu ją zbadać. Cel: dorwać Koloseum. Znaliśmy tylko jedno źródło, które miało płytę. Na swoim blogu, w sekcji komentarzy, Anakin nadal aktywnie odpowiadał. Dlatego myślałem, że jak tylko napiszę pod postem, to może dostanie on powiadomienie. Jedyne, czego się obawiałem, że jak będę zbyt otwarty, to albo nie będzie chciał udostępnić, albo będzie jasne, że to on nam grę udostępnił. Dlatego ja tego nie potwierdzę. Założyłem konto na T-Story, koreańskiej platformie blogowej. Aby doprowadzić Anakina na nasz trop, to najpierw założyłem swojego bloga o Dispelu, który to przeniósłby go na naszego Reddita i Discorda do dyskusji. Tak, nie zrozumieliście mnie źle. Założyłem koreańskiego bloga, stworzyłem wpis o zapowiedzi Dispela oraz w duchu blogów kolekcji gier dodałem zdjęcia polskiej wersji. W każdym wpisie dodając multum linków. Następnie utworzyłem sekretny komentarz pod blogpostem Koloseum. Dlaczego tak? Chciałem skontaktować się z autorem i mieć pewność, że go zobaczy i nie chciałem wyglądać jak ten typ. Komentarz brzmiał mniej więcej tak. Cześć, jestem fanem gier z Polski. Przepraszam, ale jeśli nie masz nic przeciwko, to bardzo cię proszę o pomoc. Gra Dispel została wydana jednocześnie w Korei i w Polsce. W Polsce jest wielu fanów i niewielka społeczność moderska. Istnieją obecnie narzędzia do ekstrakcji, których można używać do przeglądania modeli, tła i tym podobnych. Czy możesz podzielić się z nami zawartością płyty CD Dispel Koloseum? Kochamy tę grę i chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o jej historii. Dzięki. Mijały dni i tygodnie. Czy Anakin zobaczy nasz komentarz? Czy kiedykolwiek dowiemy, co skrywa się na płycie? Anakin, witamy i dziękujemy, że tu przyszliście. Śledzę twojego bloga od dłuższego czasu. Pomógł on nam dowiedzieć się więcej o tej grze. Dzięki. Dziękuję, przyszedłem tutaj po obejrzeniu artykułu. Pierwsze pytanie. Czy mówisz po angielsku? Nie znam angielskiego. Okej, dam z siebie wszystko. My też jesteśmy fanami tej gry. Widziałem, że próbowałeś zainstalować Koloseum. Fani tutaj próbują zrozumieć kod gry. Uważamy, że wszystkie pliki znajdują się na dysku CD. Mapy, potwory, zawartość i tym podobne. Można je wyodrębnić z gry. Jest tu facet, który napisał program do pobierania obrazów z gry. Udało się znaleźć kilka nowych elementów. Czy możesz podzielić się z nami zawartością płyty CD Dispel Koloseum? Mogę się podzielić, ale CD jest w domu. Dziękuję. Kiedy mogę cię o to ponownie zapytać? Planuję wrócić do domu 21 stycznia. W takim razie poszukam płyty. Dlaczego istnieje tryb wieloosobowy? Zanim gra została wydana, promowano, że będzie miała tryb wieloosobowy. Jednak po premierze kupujący narzekali, że go nie ma. Dlatego twórca go stworzył. Około rok po wydaniu gry kończono tryb wieloosobowy. Ponieważ testowałem wersję beta, mam także płytę CD z wersją bety. Wysłano wersję wieloosobową do osób, które kupiły Dispela i wysłało pocztówki. W zamian trzymały CD. Ponieważ od premiery gry minął rok, nikt nie wiedział, że wyszedł ten tryb i nikt nie ma płyty CD. Anakin, szczęśliwego nowego roku. Mam pytanie. Jakie są dobre sposoby na kupowanie gier na PC, online i w sklepach w Korei? Nie mogłem znaleźć wielu starych gier w internecie. Myślę, że Yongsan to najbardziej warte odwiedzenia miejsce w Seulu. Czy polecisz pójść gdzie indziej? Bardzo chcę kupić Dispela w Big Boxie. Stare gry już nie są dostępne w Korei. W Korei nie ma użytkowników posiadających Dispela. Mimo wszystko poszukam. Czy da się znaleźć inne miejsce niż Yongsan? W Korei nie ma już miejsc, które sprzedają stare gry. Czy grasz w gry inne niż Dispel?
Szukałem informacji na temat kompozytora, Ani Njina. Stworzył muzykę dla Vital Device i Parallel World. Czy znasz Ani Njina? Szukałem i nie mogłem znaleźć. Być może opuścił branżę gier lub pracuje jako freelancer. W Korei muzyka jest często zlecana na zewnątrz podczas tworzenia gier. Czy potrzebujesz czegoś innego niż Koloseum? Znalezienie mapy może być trudne, nawet dla mnie. Mam mnóstwo podręczników dla gier. Trzeba znaleźć mapę wśród wielu instrukcji. Najważniejsza jest zawartość 2 płyt CD. Chcielibyśmy zdjęcia dobrej jakości przedniej okładki płyty, Koloseum, tylnej okładki, wnętrza, zewnątrz, karta informacyjna, karta postaci, zdjęcie pełnej mapy gry, spis treści instrukcji. Mapa jest okrojona i chciałbym zobaczyć pełną wersję. Dziękuję. Szczęśliwego Nowego Roku! Muszę znaleźć płytę. Pilnie jej szukam. Znaleziono Dispela. Czy chcecie? To jest wersja beta Dispel Koloseum. Czy to jest w ogóle konieczne? Znalazłem także Koloseum. Nie potrzebujecie niczego więcej? Jeśli nie, to zorganizuję to. Porównamy zmiany między wersjami. Potrzebuję obu płyt do porównania. W porządku. W jaki sposób zrobić obraz płyty CD? Okej, robię ISO. Płyta CD Koloseum Beta jest stara i nieczytelna. Czy jest uszkodzona? To jest skopiowana płyta CD. Nie ma żadnych rys, ale nie da się ich odczytać. Wygląda na starą i skorodowaną. Dlatego potrzebujemy surowej kopii. Zamierzam przeczytać bajt po bajcie, cokolwiek zawiera. W ten sposób otrzymamy muzykę. Beta CD jest trudna do odczytania. Jeśli wypalę płytę CD, to powinna działać. Nie, płyta CD z betą jest stara. Nie można odczytać zawartości CD. Może chodzi o region? Jakaś protekcja? Nie, ta płyta jest nie do odczytania, bo jest stara. A płyta bety nie jest najważniejsza. Czy wygląda na włożoną, ale się nie otwiera? Masz rację. Nie mogę teraz nawet przeczytać płyty Koloseum. Możesz wypróbować napęd CD z nowszą datą produkcji. Może uda się skopiować. Chcemy odzyskać jak największą ilość treści. Po kilkukrotnym ułożeniu płyty CD udało mi się ją pomyślnie odczytać. Tworzenie obrazu. Jak postęp kopiowania płyty CD? Sukces. Ale płyta beta nie powiodła się. Okej, gdzie wysłać pliki? Anakin. Pytam z ciekawości. Czy rozważasz skorzystanie z usługi regeneracji w celu przywrócenia wersji beta płyty CD? Chciałbym zapytać, jak zdobyłeś Koloseum? Kupiłem Dispela i wysłałem pocztówkę do dystrybutora, aby złożyć wniosek. Płyta CD z wersją bety jest stara i skorodowana. Wersja beta CD została wyprodukowana jako kopia. Co się stało z Edwasoft? Nie ma Edwasoft. Obecnie pozostaje Game Mecca, która była spółką zależną. Game Mecca była pierwotnie wydawcą magazynu PC Chan. Czy wiesz, jak długo Koloseum było aktywne w internecie, kiedy zostało zamknięte? Koloseum działało około roku. Następnie dystrybutor zakończył działalność. W grze online było około 50 graczy. Wracając do pierwszego poszukiwania, czy odnaleźliśmy więcej muzyki kompozytora?
To udało się sprawdzić zaraz po otrzymaniu płyty. Na niej jest parę nowych bipnięć. Lecz nowej muzyki do Dispela nie ma. Ten rozdział oficjalnie zakończył się. Nowy rozdział. Sprawdzenie całej zawartości. Grę można zainstalować lub przekopiować pliki zawierające aktualizacje z dysku. I rzeczywiście, ilość map i potworów zgadza się z recenzją. Pewnie można zaufać reszcie newsów. Niestety, nie ma informacji o tym, kim jest demon z reklam. Czy postać z ikonki. Po zainstalowaniu, podobnie tak jak na blogu Anakina, dana jest możliwość tylko wejścia do menu i sprawdzenia opcji Credits. W tle z grafikami bohaterów ujawnia się kompletna lista autorów, a właśnie te pliki znajdowały się w hiszpańskiej wersji gry. Do gry nie da się wejść, ponieważ ta stara się połączyć z serwerem E2, a ten, wiadomo, już dawno nie istnieje i otrzymujemy błąd. Pozostaje możliwość podmienienia sprite'ów, potworów z tymi istniejącymi w grze, aby zobaczyć, jak wyglądała ta zawartość w działaniu. Również dzięki Dispel Tools możliwe stało się przejrzenie zawartości niektórych map. I wydawałoby się, że udało nam się potwierdzić istnienie Koloseum i zawartości opisanej w recenzjach. I na tym etapie już byłem kompletnie usatysfakcjonowany. 2 miesiące później z odsieczą przychodzi kolejny fan Dispela, który został informatykiem. Zainicjował on na Discordzie thread o multi i jego implementacji. Przy użyciu programu Ghidra udało się pokonać pierwszą barierę. Udało się przejść do ekranu logowania. Druga bariera, widok postaci z pięknym stylizowanym napisem Character Select. I po raz pierwszy po latach udało się rozczytać zawartość map. Na ekranie Game Create. Mapy nie są kontynentami, ale nazywają się Scattered Shelter, Abandoned Realm, Underworld Retreat, Frozen Labyrinth, Crimson Ashes. Przez kolejne miesiące widać było przełamywanie kolejnych barier i postęp. Kolejne ekrany, aż w końcu. Możliwe było wejście do samej gry. Oprócz
ciężkiej pracy Pico. Dodatkowo tłumaczenie Koloseum na język angielski autorstwa Majstertynka oraz Window Mode pozwalają wreszcie delektować się kompletnym Dispelem. Ale jak się gra w Koloseum? Ale ja podkreślam, są różnice, które czynią Dispela czymś więcej niż tylko klonem Diablo. Good day. Po pierwsze design. Akcja Koloseum. rozgrywa się w jednym mieście, gdzie mieszkańcy mogą stać tylko przed domostwami. Oferując usługi bohaterowi, wnętrza budynków nie istnieją. Zaś mapa Dispela oferuje wiele wiosek i na niemal każde z nich przypada loch. Głównym miejscem akcji Koloseum. jest jeden głęboki loch. Schodzi wiele poziomów w dół. W jego przypadku 5. dużo więcej niż jakikolwiek w samym Dispelu. Koloseum. Losowo generowane skrzynie. Dispel jest w całości przygotowany wcześniej. Nie ma losowych zdarzeń. Z głębin lochów można uciec za pomocą portalu do miasta i za jego pomocą powrócić ponownie do lochu, aby kontynuować bój. Dispel tego nie posiada. Dispel posiada multiplayer, Battle.net. Koloseum. Bardzo brakuje sztucznej inteligencji. Jeśli zostaniesz złapany na drodze nawet na chwilę, staniesz w miejscu i nie ruszysz się. Będzie to fatalne w skutkach. Specjalnie dla trybu wieloosobowego stworzono nowe pola i nowe lochy. Z różnicą, że o ile w Dispelu ważne było rozwiązywanie misji lub jaskiń na dużej wyspie, to mapy i lochy Koloseum są proste i przejrzyste. Dodano 3 rodzaje potworów, a także 3 rodzaje magii, w tym infrawizję, wietrzną zbroję i koncentrację. Jeśli grasz w tę grę po raz pierwszy, zginiesz kilka razy. Jeśli jednak grasz z kilkoma innymi graczami, stopniowo będziesz mógł poczuć urok Koloseum. Nie chciałbym zdradzać wszystkich sekretów gry. Wszystkie potrzebne pliki są na serwerze Discordowym oraz na GitHubie. Zapraszam do dołączenia. Jeśli kiedykolwiek chciałbyś zginąć, ale w końcu zginąć razem, bądź usłyszeć co nowego na kontynencie Dman, koniecznie musisz dołączyć do Discorda. Zawsze aktualny link na Reddicie. Na sam koniec. Otrzymałem odpowiedź na maila od wydawcy. Jednakże wszystkie działalności związane z magazynami oraz tworzeniem i dystrybucją gier zostały zakończone około 15 do 20 lat temu. Obecnie osoba, która była odpowiedzialna za ten obszar w tamtym czasie, nie pracuje już w firmie. Jedyna osoba, która prawdopodobnie posiada te informacje, odeszła z firmy w zeszłym roku, więc w tej chwili Game Mecha nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Co jeszcze nam pozostało do odkrycia? Kto jest obecnie właścicielem Dispela? Co z trailerem? Oraz ile finalnie sprzedało się kopii gry? To pytania, na które odpowiedź znają tylko deweloperzy. Let's go. Another one of music composers games. Okay, now the most important part. Ba-bum. Dun, 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 dun.
Wow, you really protected it, huh? This is the important moment. Wow. Okay. So, I can't believe it. For the first time in history of internet, good pictures will be taken, which is cool. Okay, this is interesting. Can you turn 90 degree? Yeah, I just, oh, it's just empty, okay. Does it? This is just Ah. the box. Oh, thank you. I like it. Okay. Ah, What is it? this is the another game. This is not part of the display. Just your dad helped. No way! No way! You found a This, mysterious wow. mystery return postcard. Okay, now Let me read it. later. Oh, this is the membership registration Mm-hmm. card. Subscribe for more. Okay, this poster of Archer. There's poster of Mage. And here is the most mysterious of all items. This is mysterious item 1, and this is mysterious item 2. Okay. My hands are shaking from excitement. Wow. Okay. The Forest of Zecht, Katun, or Kanan, Katnan. Katan. Katnan. The only place we knew was the Land of the Dead. The rest we were guessing. It was all So wrong. you guys needed this. Yeah, we didn't know. It was a mystery. There's no pictures of it online. So cool. But the cool thing is, this place looks like it's designed. But actually, look, it's crazy. This picture is just copy and paste of this city. The buildings are the same, I recognize. Just copy and paste. What else do you ask for? This is, I am happy you have no, okay, manual. We didn't know if it's black and white or color. It's black and white. It looks very similar to the Taiwanese one. But, oh, let's check if they have the mysterious item. This one. This one is not in the game, but it's also in this manual. So this is one of the mysteries that we still have to check out. Let's check if there is a holy helmet. No, it's not in manual. So they deliberately removed one item from the game. Crazy. Oh,
I need to translate those pages later, and E2soft. And I never seen this in full detail. This is like help, like guide. Will have to scan all of those. This is cool. Interface what? What? Interface explanation. Quick guide. Yeah, makes sense. But the interesting thing, for the first time, I see this symbol in colors, the zodiac. Okay, and the last thing. This, I need computer to play it, but Jesus Christ, this is so exciting. Big. Friendly reminder. It's locked out. It's fine, it's fine. This is... I was waiting years for it. So, can wait. Okay. And this, the game. Forgotten Sage. But here, the important thing is there should be trailers somewhere. 동영상 dispel. The last one. Dispel, the last thing on this CD. Unfortunately, there are both CDs here. So this will be the last thing I take a look at.